Okej, panowie, widzę, że wszystkie osoby są. Dzień dobry, moje nazwisko Dariusz Lament, tak jak tutaj panowie widzicie. Prosiłbym, żeby właśnie nie w czasie szkolenia nie włączać, chyba że pojedynczo ktoś chce zadać jakieś pytanie, to proszę bardzo, ale bym prosił, żeby nie włączać, żeby dwa mikrofony naraz nie były włączone. Teraz widzieliście, dwie osoby chwilowo miały włączone. Pan Jakub, ktoś chce się zapytać? Dzień dobry, no, na szkolenie przyszedłem. To dobrze pan trafił. Nie, chodzi o kwestię taką, żeby pan wyłączył ten mikrofon i kamerkę. Aha, dobrze, w porządku. Także mają być powyłączane te mikrofony, bo teraz w tym momencie, jakby ktoś włączył dodatkowo, to automatycznie się robi sprzężenie, jest pisk, tak, żeby to było wyłączone na czas szkolenia. Tak, panie Jakubie, nie pan wyłączy. O właśnie, i kamerkę też, bo szkoda po prostu transmisji. Panowie, w dniu dzisiejszym mamy wszystkie trzy grupy, czyli grupę pierwszą elektryczną, grupę drugą cieplną i grupę trzecią gazową. Tak ja się postaram w miarę, to można powiedzieć, w czasie skumulować, żeby tak, można powiedzieć, w miarę nam to poszło. Później po 18 dołączy dwóch egzaminatorów, Grzegorz i Sławomir. No i myślę, że to w miarę sprawnie nam przejdzie. Proszę Państwa, panowie, przepraszam, tak, nie będziemy dzisiaj mówić na temat rozporządzeń, tak, czy na temat, dajmy na to, jakichś tam ustaw, tak tylko powierzchownie, bo to szkoda na to czasu i tak nikt by z tego praktycznie nic nie, można powiedzieć, nie wyniósł, tak, no bo to zazwyczaj jest tak, że o takich sprawach się raczej ciężko pamięta, tak, a tym bardziej w dobie teraz komputerów, w dobie internetu można spokojnie to sobie znaleźć, wpisując dane zagadnienie w internecie. Panowie, tak jak wspominałem, mamy te trzy grupy. Grupę pierwszą elektryczną, grupę drugą cieplną i grupę trzecią gazową. Co do punktów, no ja już nie będę omawiał, no bo punkty, panowie, każdy już zaznaczył. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś tam, dajmy na to, jakieś wątpliwości co do zaznaczenia punktów, no to w trakcie egzaminu, gdy będziemy się widzieć, tak, no to w tym momencie sobie poruszymy, kto jaki punkt by tam potrzebował, gdyby w razie czegoś, tak? Mówię, my mamy już to zaznaczone, w miarę to widzę, że sprawdzałem, bo zawsze sprawdzam przed egzaminem, jest to dobrze, tak, nie widzę tam jakichś, dajmy na to, rozbieżności, bo nieraz ludzie zaznaczają powyżej kilowolta, nie zaznaczają z jedynki czy dwójki. No, chciałbym, żeby po prostu, dajmy na to, nie było później tak, że ktoś ma coś nie tak w tych swoich uprawnieniach, dlatego no, zawsze staram się przed egzaminem to sprawdzić. Panowie, chciałem tylko się odnieść do jednej sprawy w tej grupie, czy to elektrycznej, czy w grupie cieplnej, czy w grupie gazowej. Często jest poruszane zagadnienie prace kontrolno-pomiarowe. Co to są pomiary? I tak i powiem szczerze, patrząc na internecie, często się zastanawiam, kto to interpretuje, dlaczego tak, i dajmy na to, ostatnio też w taki temat wszedłem z jednym z uczestników, ale później zrezygnowałem, bo on i tak twierdził, że on ma rację. Tak, no nie do końca tak jest. Mówię, ja troszeczkę już w tych egzaminach jestem, tak, to pytanie było nie gdzieś tam wyczytane z internetu, to było zadane, to jest na jak gdyby moją, można powiedzieć, szkodę z tego tytułu, że wiadomo, że czym więcej osób do tego egzaminu podejdzie, to też jest lepiej, no bo nie ukrywajmy, tak, że to zawsze coś tam z tego jest, zawsze coś tam zostanie, ale tu chodzi o co innego. Chodzi o to, że często ludzie źle to interpretują, tak, i mówiąc, że są tam na przykład przy pomiarach potrzebne dwie osoby na protokole, tak, i właśnie chciałem się do tego odnieść. Chciałem się przede wszystkim odnieść do tego, co to są pomiary, w którym miejscu to szukać, bo często ktoś do mnie dzwoni i mówi, że chciałby sobie zrobić pomiary, albo mówi, że ma pomiary, tak, albo żeby chciał dodatkową książeczkę na pomiary, tak. Chciałbym się właśnie odnieść, co to są te pomiary, w którym miejscu, jak to odczytywać, jak to się do tego odnieść. Panowie, jest wniosek, tak? Każdy z was ten wniosek dostał, tam pan Konciak ma do mnie dostarczyć ten wniosek, potem jest jeden pan ode mnie, miał ten wniosek dostarczyć, nie dostarczył, tak, oczywiście pozostałe osoby są z biura, dostarczają na ten adres, ulica Jasnogórska 11, Gliwice, tak, ten wniosek musi dotrzeć do firmy, bo jak ten wniosek nie dotrze do firmy, to wy nie dostaniecie uprawnień, tak, i musicie też z drugiej strony pamiętać o tym, że nikt nie będzie za wami wydzwaniał i nikt nie będzie za wami płakał, tak, żeście tego wniosku nie dostarczyli, bo to po prostu jest tak, to jest w waszym interesie. Firma wam nie wyśle wcześniej uprawnień, dopóki nie wyślecie tego wniosku do nich, tak, ale
Zapomnijcie o tym, że ktoś będzie dzwonił i powie, czy by pan zechciał mi ten wniosek przywieźć albo wysłać, nie? To już jest w waszym interesie, nie dostaniecie uprawnień, tyle, tak? Dlatego to jest w waszym interesie, żeby to wysłać, tak? Tak jak tutaj widzicie, adres jest. I teraz chciałem się odnieść do tych punktów. Punktów jest 10 i jest coś takiego, obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe. I teraz co to są pomiary, co to są prace kontrolno-pomiarowe? Tutaj widzimy pod punktem 10 aparatura. Aparatura służy obsłudze do odczytu parametrów pracy. Czyli jeżeli jestem elektrykiem, wchodzę do rozdzielni, napięcie, prąd, częstotliwość, tak? Odczytuję parametry pracy. W grupie drugiej operator kotła czy turbiny siedzi na pulpicie. Czy on coś mierzy? Nie, on odczytuje aparaturę kontrolno-pomiarową. Więc aparatura kontrolno-pomiarowa służy obsłudze do odczytu parametrów pracy. I teraz ktoś powie, no dobrze, a gdzie są prace kontrolno-pomiarowe, czy te tak zwane pomiary? W tym miejscu, gdzie ja to przekreśliłem. Kontrolno-pomiarowe. Tak? Prace kontrolno-pomiarowe to są właśnie pomiary. I co to są te pomiary? Biorę przyrząd pomiarowy w rękę, idę pomierzyć napięcie, prąd, częstotliwość, ktoś powie, no może i tak. Chodzi tu o inne pomiary. Bo nie wszystkie pomiary są, można powiedzieć, na równi. Są pomiary, które mają wpływ na zdrowie, życie, mienie innych osób. Czyli na przykład pomiary impedancji pętli zwarcia, źle to pomierzę, może spłonąć budynek, pomiar wyłączników różnicowo-prądowych, źle to pomierzę, może kogoś zabić i tak dalej, i tak dalej. A są też pomiary takie, które na przykład wkładam miernik do gniazdka i odczytuję 230, a może 234, tak? To są też pomiary takie moje wewnętrzne do moich jak gdyby potrzeb. I te pomiary są właśnie też rozdzielone. Jeżeli ktoś ma tylko aparaturę kontrolno-pomiarową, to tak jak powiedziałem, może odczytywać tą aparaturę, również może robić tak zwane proste pomiary. Czyli tak, ktoś sobie weźmie próbówkę, jest faza, jak to mówią, czy nie ma w gniazdku, tak? To nie jest odczyt aparatury, to jest pomiar. Ale to jest pomiar, tak jak powiedziałem, który służy do moich potrzeb. Jeżeli teraz ja dokonuję pomiarów, który ma wpływ na zdrowie, życie innych osób, muszę mieć prace kontrolno-pomiarowe. Tak samo jak zobaczcie, mówi ktoś, czy każdy przyrząd pomiarowy musi być wzorcowany? Nie, nie musi. Jeżeli służy do Twoich jakichś tam wewnętrznych odczytów, proszę bardzo, nie musisz go wzorcować, ale jeżeli jest to przyrząd pomiarowy, który będziesz na przykład wpisywał w protokół, w żadnym wypadku podkreślam, nie może on być bez wzorcowania, tak? No bo ty co jakiś czas wpisując w protokół, tak, musisz wpisać też, jaki przyrząd pomiarowy i do kiedy ma wzorcowanie, tak? Żeby to się też na tym jak gdyby opierać. I teraz ktoś powie, dobrze, to już wiem mniej więcej, to są do pracy kontrolno-pomiarowe. Tak? To są pomiary, które mają wpływ na zdrowie, życie innych osób. Wszystko. Tak? Jeżeli nie mają wpływu, to nie muszę tak posiadać tych prac kontrolno-pomiarowych. I to jeżeli to są tylko do moich jakichś tam wewnętrznych odczytów. To jest jedna rzecz. I teraz kolejna rzecz. Co z tymi dwoma osobami? Bo sobie zerkniecie na gdzieś tam, na przykład gdzieś w rozporządzenia i tak dalej, i tam jest, ludzie to źle interpretują, bo jest coś takiego zapisane, że prace kontrolno-pomiarowe są to prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane minimum 2 osoby. I zaczynają się całe schody. Tak? Ktoś mówi, 2 osoby, czyli 2 osoby muszą być w protokole. Nie. Bo jeżeli ktoś powie, jak nie? Ktoś mówi, no tam jest potrzebna z eksploatacją osoba i z dozorem. No tak. Ale jeżeli ja mam eksploatację i dozór z pomiarami, to ja mogę być jako jeden na protokole. Ktoś powie, no ale moment, tam pisze 2 osoby. Nie. Tam jest coś takiego, że prace kontrolno-pomiarowe są to prace szczególnie niebezpieczne, mają być wykonywane w minimum 2 osoby. Ale ta druga osoba, nawet jest tak napisane, co mi się to nie podoba do końca, wystarczy, że będzie przeszkolona po stronie BHP, żeby w razie czego, tak, odcięła ci źródło zasilania i cię uratowała od źródła. Czyli ta druga osoba to nie jest osoba, która jest wymagana na protokole. Bo na protokole, jeżeli jesteś, ma nazywać się Kwiatkowski,
masz eksploatację z pomiarami i nazywasz się Kwiatkowski, masz dozór z pomiarami, to jesteś jedną osobą. I nadal jesteś jedną osobą i w świetle przepisów prawa to wystarczy, bo często ludzie mówią tak, oddaję do energetyki na przykład protokół pomiarowy i tej energetyce na tyle te chłopy są tam, że mi to odbierają, przymykają oko. Oj nie. To jest ostatnia instytucja, która by przymkła na takie coś oko. Uwierzcie. Tak? Oni o tym dokładnie wiedzą, że tak mówią przepisy, że oczywiście jeżeli mam eksploatację i dozór, sam mogę te pomiary wykonać. Ta druga osoba stricto jest tylko do tego, żeby mi w razie czego pomogła gdyby mi się coś wydarzyło. Tak? Myślę, że to rozwiałem te wątpliwości. Panowie, oczywiście to jest mniej więcej tak, można powiedzieć, w grupie pierwszej, drugiej i trzeciej. Jak ktoś powie, ale w grupie drugiej, czy prace kontrolno-pomiarowe gdzieś są komuś potrzebne? Tak. Zobaczcie, robimy nieraz analizę czystości na przykład powietrza przed wejściem kogoś na przykład do kotła. I ktoś powie, i co? Muszę mieć prace kontrolno-pomiarowe? No tak, bo jeżeli wpiszesz, ile jest tlenu, tak, no to ty jesteś niby osobą, która ma takie rzeczy wiedzieć, tak, podpisujesz się, że dopuszczasz ludzi na przykład, no i musisz ten przyrząd pomiarowy, który obsługujesz, wiedzieć, w jaki sposób obsłużyć, więc musisz mieć pracę kontrolno-pomiarową. A ktoś powie, w grupie trzeciej, przykład, ktoś robi próbę szczelności, tak? Czy na przykład układ jest szczelny. W tym momencie również musisz mieć pracę kontrolno-pomiarową, bo jak nie, no to może to mieć wpływ na zdrowie życia innych osób, tak? Czy nie? No tak. To tak na marginesie. I z takich małych, można małych, nie małych, z takich ciekawostek w grupie drugiej chciałem się odnieść do jednego zagadnienia, w sumie do dwóch. Tak wygląda grupa druga, grupa cieplna. I panowie, tam jest coś takiego. Punkt pierwszy kotły, punkt 9 piece. Też bym prosił, żeby sobie to zapamiętać, przynajmniej te osoby, które są z grupy drugiej, bo pewnie takie pytanie padnie od kolegów, tak? Czym się różni kocioł od pieca? No właśnie. Kocioł jest to urządzenie, które podgrzewa wodę lub parę. Z niego można czynnik przesłać na dalekie odległości. Piec? Piec, tak jak kiedyś mówili, babcia piekła chleb w piecu, tak? Piec został w piekarni, piec został w hutach, są piece, tak? Ale to są piece przemysłowe, tak? I jeżeli teraz taki piec przemysłowy ktoś obsługuje, no to musi mieć ten punkt 9, ale często ludzie właśnie mówią, idź do kotłowni, dołóż do pieca. Jest operator kotła, jest operator obchodowy kotła i obchodowy, na przykład czy operator kotła mówi do obchodowego, idź na kotłownię, zobacz, czy się w piecach pali. No panowie, różnica jest znacząca, tak? Kocioł ma wodę, kocioł ma parę, więc nie ma się co dziwić, tak? Zresztą przykład idzie zły z góry, tak? Minister środowiska mówi, era kopciuchów minęła, będziemy dopłacać do wymiany pieców, tak? O, sąsiad, wymieniłeś piec, pan w Kapelesiku, tak? Jaki piec? Panowie, jaki piec? Więc tylko tak na marginesie. To są kotły. Jeżeli masz grzejniki w domu, nie ma możliwości, żebyś miał tam piec. Jest kocioł. I jeszcze jedna taka dość ważny punkt, przynajmniej uważam na ten czas, jest to punkt 7. Sprężarki, ktoś powie, tak, sprężarki, ale druga część. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych. O co chodzi? Zobaczcie, jakiś czas temu była modna fotowoltaika. Teraz bardzo modna są pompy ciepła. I w tych pompach ciepła no, są różne tam nośniki, które przenoszą, można powiedzieć, to ciepło. Jest również propan. Tak? On już jest rzadko, no ale też się trafia. Tak? I ktoś powie, jeżeli to jest propan, to jest grupa trzecia, grupa gazowa, nie? Bo propan-butan jest w grupie trzeciej. Też tak myślałem kiedyś. W elektrowni mieliśmy wodór. Wodór niebezpieczny, wybuchowy, ale do czego on służył? On służył do chłodzenia generatora, tak? Bo on prawie 13 razy lepiej zbiera temperaturę niż powietrze, dlatego był w elektrowni do studzenia generatorów. No i też myślałem, że obchodowi turbiny powinni mieć grupę gazową. No niestety, czy stety, tak? To jest gaz, który jest w grupie cieplnej, bo on odbiera ciepło. Jeżeli ten sam gaz by był na przykład gdzieś tam w kuchni gazowej, czy w jakimś tam innym urządzeniu, to proszę bardzo, wtedy masz grupę gazową, tak? Czyli trzeba pamiętać, gdzie ten czynnik, czy do czego ten czynnik służy. Jeżeli służy do odbioru i pozyskiwania ciepła, znajduje się w grupie cieplnej. Jeżeli służy do, tak jak powiedziałem, do
dajmy na to do spalania, to jest w grupie trzeciej. I ostatnia sprawa przed przejściem do elektryczności, panowie, eksploatacja czy dozór, komu jest co potrzebne? Komu jest potrzebna eksploatacja? Eksploatacja jest potrzebna osobom, które wykonują bezpośrednio czynności przy urządzeniach energetycznych. Tak? Czyli jeżeli teraz, dajmy na to, będę na przykład coś włączał, wyłączał, przełączał, tak? To wykonuję bezpośrednio czynności przy urządzeniach energetycznych. To jest eksploatacja. A dozór jest potrzebny w dwóch przypadkach. Kiedy nadzorujesz ludzi i kiedy nadzorujesz urządzenia. Kiedy nadzorujesz urządzenia, wystarczy ci sam dozór. Jeżeli masz pod sobą ludzi, musisz mieć i eksploatację, i dozór. Tyle. Tak? Czyli jeżeli jesteś sam, to na przykład jeżeli masz firmę jednoosobową, wystarczyłaby ci sama eksploatacja, ale ta sama eksploatacja to za mało, bo to ja powiedziałem, jeżeli będziesz chciał się udać gdzieś do wyższej instancji, na przykład w grupie pierwszej jest to energetyka, w grupie drugiej to jest UDET, czyli Urząd Dozoru Technicznego, w grupie trzeciej gazownictwo, jeżeli będziesz chciał się gdzieś udać do tej instancji z jakimś protokołem, z jakimś papierem, to tylko tam może być osoba, która posiada dozór. Dlatego jeżeli ktoś ma firmę jednoosobową, tak, żeby być kompletnym, robi i eksploatację, i dozór. Bo tak de facto jesteś elektrykiem, wystarczyłaby ci sama eksploatacja, bo sam siebie nie musisz pilnować. Ale żeby być kompletnym, musisz mieć i eksploatację, i dozór, żeby można powiedzieć, to wszystko jakoś zazębiało, tak? Dobrze, panowie. No i tak jak powiedziałem, przechodzimy do zagadnień związanych z elektrycznością. Ja to mniej więcej postaram się podzielić na 3 równe takie etapy. Tak, i no ja chciałbym właśnie też na ten temat, żeby to było, że nie to, że nie było czegoś takiego, tak, tylko nie będę mówił na temat rozporządzeń, bo panowie, takim głównym rozporządzeniem w elektryczności to jest rozporządzenie 60364, tak, no ale ja was takiego czegoś nie będę pytał później na egzaminie, no bo po co, czy no norma NSEP 01, NSEP 02, czy tam na przykład rozporządzenie ministra w sprawie infrastruktury, tam rozdział 8, ale to są rzeczy, które ktoś jak będzie gdzieś szukał, to sobie znajdzie, tak? Po co sobie tym jak gdyby głowę zawracać, tak? To nie są te czasy, żeby po prostu rozporządzeniami sobie głowy zawracać, tak? Ktoś wpisuje pod jakim kątem to rozporządzenie chce i je znajduje w internecie, tak? Trzeba pamiętać, że zazwyczaj te rozporządzenia mają zawsze gdzieś tam pokrycie, tak? No bo takie się nieraz to właśnie staje ciężkie, bo ktoś mówi tak, ściana ma być biała, a ktoś mówi, pokaż mi, w którym miejscu to jest w rozporządzeniu. Tak? Też mnie takie coś denerwuje, bo nieraz ktoś mówi tak, elektryk powinien mieć uprawnienia z grupy pierwszej, punkt 2. I na internecie, pokaż mi rozporządzenie i szukaj to dopiero, tak? W którym to jest miejscu. Są nieraz tak ogólnikowo, są nieraz zapisy, tak? Ale ktoś mówi, ale nie jest konkretnie tam napisane, to jednak tam, że ma mieć 2 punkt, tak? To nie jest tak. Jest, że ma posiadać uprawnienia, ale jaki punkt, jakie te... No i widzicie, i takie jest szarpanina. To jakby miało być na każde moje zagadnienie, które mi się w głowie utli, tak, rozporządzenie, to by musiało być tego setki miliony, albo nie wiem czego, tak, żeby wszystko miało pokrycie. Wiadomo, niektóre są sprawy tak oczywiste, no że chyba, no ale są ludzie, którzy bym pokazał rozporządzenie. I teraz panowie, elektryczność, tak. Panowie, patrząc na takie nasze przysłowiowe gniazdko. W gniazdku mamy napięcie plus minus 10% od 230 V, tak? Czyli 230 V plus minus 10%, czyli to napięcie nie może być niżej niż 207, nie może być wyżej niż 253. To jest plus minus 10 napięcia przemiennego. Co to znaczy napięcie przemienne? A no to znaczy, że to napięcie jest zmienne w czasie. To napięcie ma częstotliwość. Ta częstotliwość wynosi 50 Hz. Ok, ktoś powie. Napięcie przemienne. A jakie znamy jeszcze rodzaje napięć? Znamy jeszcze napięcie stałe. A gdzie występuje napięcie stałe? No, napięcie stałe występuje w bateriach, w akumulatorach. No i teraz pytanie, które napięcie jest lepsze? Ktoś powie, co to znaczy lepsze? Wiadomo, mówimy o elektryczności, które napięcie jest bezpieczniejsze, stałe, przemienne, bez porównań, pod każdym względem, tak zaraz powiem pod jakimi, lepsze jest napięcie stałe.
bezpieczniejsze dla ludzi, urządzeń. Także, jak to się mówi, w ciemno bym brał napięcie stałe, ale, no właśnie, ale czemu go tam nie ma w tym gniazdku? I jak zawsze, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Napięcie stałe jest za drogie w przesyle. I teraz ktoś powie, OK, a czemu mówisz, że napięcie stałe jest lepsze dla urządzeń, dla ludzi? Jeżeli sobie popatrzysz na górną granicę bezpieczeństwa dla prądu przemiennego, to ona wynosi tylko 50 V, czyli w suchych warunkach w mieszkaniu mogę maksymalnie dotknąć się napięcia 50 V bez skutków ubocznych. Jeżeli mówimy o napięciu stałym, jest to rząd 120 V, więc 120 stałego, 50 przemiennego. Następna sprawa. Napięcie stałe jest efektywniejsze. Ktoś powie, nie rozumiem, co ty mówisz, jakie efektywniejsze? To znaczy, że wykonuje lepszą robotę. Ktoś powie, ale jak? No bo zobaczcie, jeżeli teraz mam napięcie stałe, a napięcie przemienne. I teraz tak, na przykład podaję jakiś prąd przez grzałkę dla napięcia przemiennego. To ona w tym miejscu nie grzeje, coraz mocniej, pełna moc. Znów nie grzeje, znów pełna moc i znów nie grzeje i tak w koło. Jeżeli popatrzysz sobie na prąd stały, ona grzeje w tym. Cały czas równiutko sobie grzeje. Tak? Efektywność prawie o 40% wyższa. Tak? Widzimy, wynik jak okazuje się, aby osiągnąć taką samą skuteczność grzania, amplituda prądu przemiennego musi być około 40% wyższa. Czyli ona by musiała być o 40% wyższa, żeby uzyskać to samo. Czyli no nie da się też, tak, żeby takie parametry osiągnąć. I teraz ktoś powie, OK, czyli już wiem, bezpieczniejsze dla ludzi, a czemu mówisz, że bezpieczniejsze dla urządzeń? Ty mówisz tylko, że grzeje i nie grzeje. No bo musimy sobie powiedzieć jeszcze, skoro widzimy tutaj taki przebieg, jak zachowuje się napięcie stałe, jak zachowuje się napięcie przemienne. Podając 320, podając na przykład 230 V. To jest tak, 0, 100, 200, 300, 325, tak? I z powrotem. Znów 300, 200, 0 i tak w koło, tak? Jeżeli podam napięcie przemienne, ono jest od 0 do 325, a średnią, którą odczytuję w gniazdku, to jest 230 V. Średnia, wypadkowa. To jest to wartość skuteczna. Jeżeli mówimy o napięciu stałym, to ono w tym miejscu ma 230, w tym ma, w tym. Czyli jeżeli podam na urządzenie, to ono jest wciąż równe. Ja to mówię tak, prąd stały to jest takie dziecko, które nie ma ADHD, tak? A prąd przemienny, no to raz na drzewie, raz na ziemi, tak? Zwariowany, wielokierunkowe. No i teraz ktoś powie, no dobrze, chwalisz tak, tą propozycję prądu stałego, no to powiedz, no o co chodzi, że go tutaj w domu nie mamy. To ja powiedziałem, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o kasę. Po drodze jest transformator. Jest to maszyna elektryczna, tak? Często ludzie się ze mną kłócą, mówią, że to nie jest maszyna elektryczna. Kiedyś mi ktoś na którymś szkoleniu powiedział, że no powiedział pan tam gdzieś w czasie szkolenia, że to jest maszyna, a maszyna to musi się coś tam kręcić i tak dalej. To nie jest maszyna, tak? To jest urządzenie. Trochę mnie to zatkało, tak? No nie byłem tak do końca pewien, mówię, no gdzieś mi tam w głowie kiedyś utkwiło, że to jest maszyna, bo nawet miałem książkę maszyny elektrycznej, tam była na okładce był transformator. Oczywiście jest to maszyna elektryczna, w której właśnie jest zamieniana energia, tak? I teraz ktoś powie, no dobrze, co się dzieje w tej maszynie, czy co się dzieje w tym transformatorze? Panowie, mamy dwa przewody, jeden taki jak palec, a drugi taki jak ta piącha. Którym przewodem przepuszczę wyższe napięcie? Pamiętajcie, powiedziałem napięcie, nie prąd. Jeżeli mówię, którym przewodem, to jest nieważny przekrój. Co do grubości, napięcie tak, nie ma znaczenia, bo czy to będzie włos z głowy, czy to będzie piącha, czy to będzie noga, napięcie przepuścisz takie samo. Jeżeli mówimy o prądzie, to już jest inna bajka. Nie jeden z Was mówi, to jest kabel, tym przepuszczę kupę prądu. No właśnie, kupę prądu. Czyli wiadomo, że przekrój przewodu jest ważny dla prądu. I teraz co się dzieje w tej maszynie pod tytułem transformator? Z jednej strony mam 100 V i 100 A. Mam przykładnie 10. To znaczy, że ze 100 V na drugiej stronie zrobi mi się 1000 V, a ze 100 A zrobi mi się 10 A. Wkładam to na linię docelową i startuję, idzie w świat. Tak jak tu widzicie, rozdzielnia na przykład 110, rozdzielnia 220,
I do widzenia, idzie w świat. I teraz ktoś powie, no dobrze, i co? I na miejscu docelowym, na końcu obniżam napięcie, odzyskuję prąd. Straty do przełknięcia. Niezmienne z jednej i z drugiej strony jest parametr pod tytułem częstotliwość. I widzicie, miałem 100 V i 100 A, a mam 1000 V i 10 A. Tak? Straty są do przełknięcia. Jeżeli teraz miałbym prąd stały wpuścić na linię 100 V i 100 A, po 50 km od elektrowni usiąść i płakać. Dlatego nie mamy tego prądu stałego po prostu w domu. Tyle. Tak? Dobrze, panowie. Niektórzy was będą mieli też pomiary, więc tak, żeby nie było, że nie mówiłem, panowie, woltomierz wkładamy w gniazdko bezpośrednio, czyli plus, minus, a amperomierz wpinamy w szereg. Dlaczego tak jest? Ano dlatego tak jest, że woltomierz ma bardzo dużą rezystancję wewnętrzną, dążącą do nieskończoności. Tak? Widzicie, tutaj zmierzyłem z tyłu na zaciskach 7,25 kiloohm. Kilo to jest 1000. 7250 ohm, a amperomierz ma pół ohma. To jest tak, jakbyś znalazł 2 metry drutu miedzianego. Weź, no, znaleźć 2 metry drutu miedzianego i wpakuj plus, minus w gniazdko, zobaczysz, co zrobisz. No zwarcie. Dlatego woltomierz możesz sobie pozwolić, bo ma bardzo dużą rezystancję, a amperomierz nie możesz ze względu na to, że ma rezystancję dążącą do zera. Następny parametr, panowie, opór elektryczny. Co tu widzimy na rysunku? Ktoś powie, no napięcie kopie, tak? Amper w tyłek. No nie tak do końca. Tu widzimy zależność z prawa ohma. Volt, napięcie, amper, prąd, opór ohm. I co tu widzimy? No widzimy, że napięcie jest zbyt niskie w stosunku do prądu, bo ohm go po prostu zaciska. Co się dzieje z amperem? To, co w domu na przewodach, na kablach. Złapiesz przewód, nieraz od przedłużacza jest gorący. Co się stało? Za mały przekrój w stosunku do poboru energii elektrycznej. No proste. Więc ten pan ohm miał ucztę. Co robi energetyka? Energetyka wystarczy, że podniesie napięcie jeszcze raz takie duże, to ten amper się zrobi jeszcze raz taki mały. Więc ten ohm będzie mógł mu nagwizdać. W domowych warunkach możemy tylko podnieść, panowie, napięcie? Nie. Możemy tylko zwiększyć przekrój. Tak? Możemy tylko zwiększyć przekrój przewodnika. Czyli jeżeli masz za cienki, to się będzie grzał. Normalne zagadnienie. I jeszcze jeden parametr, częstotliwość. Tak, ta częstotliwość wynosi 50 Hz dla prądu przemiennego. Co to jest częstotliwość? Ktoś powie, 50 razy w ciągu sekundy zmienia się okres. No tak. I co? I co? Pytam dalej. Tylko tyle na temat częstotliwości? 50 razy w ciągu sekundy zmienia się okres, albo ta częstotliwość wynosi 50 Hz, to troszkę mało. Więc z czym tą częstotliwość połączyć? Panowie, częstotliwość jest to parametr, który mówi nam o kondycji sieci. Ilość energii produkowanej musi się równać ilości energii zużywanej. Czyli jeżeli teraz ja na przykład pobieram 100 MW i 100 MW produkuję, to ta częstotliwość jest na poziomie 50 Hz. Czyli ilość energii produkowanej do ilości energii zużywanej, wtedy częstotliwość jest na tym samym poziomie. Jeżeli ja teraz do sieci pcham 100 MW, a sieć woła 101, to znaczy, że 1 MW mi brakuje. Co się dzieje? Maszyna synchroniczna nie dociąga z ilością obrotów. No i częstotliwość spada. W drugą mańkę. Wyłączył się jakiś duży odbiorca. Ja pakuję 100 MW, a sieć potrzebuje 99. To znaczy, że w sieci jest za dużo 1 MW. Co się dzieje? Maszyna synchroniczna wychodzi z obrotami powyżej ustalonej ilości obrotów i częstotliwość wędruje w górę. Ta częstotliwość jest na poziomie 50 Hz i ona jest niezmienna w całym systemie. Tak? Co to znaczy w całym systemie? Góry, Mazury, nad morzem, tak? To jest nieważne, w którym miejscu Polski. Jeżeli nad morzem jest 50 Hz, to i w górach jest 50 Hz. Jeżeli u mnie jest 49,9, to i w Portugalii jest 49,9. To są naczynia połączone. To jest jak jeden poziom wody. Nieważne, w którym miejscu ubierzesz, poziom spadnie, czyli częstotliwość spadnie. Nieważne, w którym miejscu dolejesz, poziom wzrośnie. Tak samo jak i energia elektryczna. Ale jeżeli mówimy już o jednostce energii elektrycznej, to jest to kilowatogodzina. Też się to pytanie trafia gdzieś na egzaminie, tak? Jednostka energii elektrycznej, bo jednostka mocy to są waty. Tak, ile kupić żarówkę? Poproszę żarówkę 60 wat. Ale jednostka energii elektrycznej jest kilowatogodzina, tak? Jest kilowatogodzina, bo jeszcze tak myślę do przodu, nie powiedziałem, może nikt nie zada tego pytania, bo w mocy, jeżeli mówimy o napięciu stałym, tam występuje tylko moc czynna. Jeżeli mówimy o napięciu
przemiennym, to tam jest moc czynna, bierna i pozorna. Tak? Moc czynna jest w watach, moc bierna jest w warach i moc pozorna jest w voltoamperach. Tak jak na transformatorze żeśmy widzieli, tam były voltoampery. Tak? Jest voltamper, jest voltamper. Dobrze, panowie. I znów transformator, ktoś powie. Tak. A dlaczego? No bo zaraz się do niego muszę też odnieść. Transformator, tak jak powiedziałem, obniża lub podwyższa napięcie. Jeżeli podwyższa napięcie, obniża się prąd i drugą mańkę. Tak? Transformator może być połączony albo w trójkąt, to jest literka D, albo Y, to jest w gwiazdę. Jeszcze kiedyś były zygzak, ale ze względów ekonomicznych przeszły do lamusa. No i teraz moje pytanie, panowie, brzmi, co to jest za transformator? Ktoś powie, no 0,4 na 15. Dobrze, a która strona jest 15? No właśnie. Panowie, bo często wy odpowiadacie dobrze. Mówicie, że tutaj, gdzie są przewody, tak, no to jest 15, tak, tam, gdzie są szyny, to jest 0,4. No i niby się zgadza, tak? Ale gdy schodzimy niżej i się pytam, a to co to jest za rozdzielnia? Już się zaczynają schody, więc odpowiedź powinna być jak jeden strzał, tak? Od razu, a nie żeby się zastanawiać, przyglądać izolatorom, odległościom. Po co? Na co? Po co? Na co? Co tutaj jest za różnica, panowie? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Wchodzą 3 przewody, wychodzą 4. Zgadza się? Zgadza się. Czyli tam, gdzie są 3 przewody, to jest faza L1, L2, L3. Tam, gdzie są 4, to jest faza L1, L2, L3 i przewód tak zwany neutralny, tak zwany zero, neutral. I teraz ktoś powie, no dobrze, a tu ile widzisz szyn? Raz, dwa, trzy, 4. L1, L2, L3 i przewód neutralny, tak? Jaka to jest rozdzielnia? Proszę bardzo. 0,4 kV. Kabel do 1 kV, kolorowe jarmarki, jak ja to mówię, tak? Siwy, fazowy, czarny, fazowy, brązowy, fazowy. Niebieski, neutralny, żółto-zielony, ochronny. 4 lub 5 żył. Jeżeli mówimy o rozdzielni powyżej 1 kV, raz, dwa, 3. Tak? Jest to rozdzielnia akurat 6, nieważne. Powyżej kV, 6, 15, 30, 110, 220, 400. Wszystkie przewody, czy kable, czy szyny powyżej 1 kV występują jako 3. Nie ma tam neutrala, nie ma tam zera. Kabel powyżej 1 kV ma jeden kolor, w kolorze białym, w kolorze écrit. Tak? W kolorze écrit pani powiedzą. 3 żyły. No i teraz, panowie, wracając się do tego naszego transformatora. Skoro wchodzą 3 przewody, a wychodzą 4, jak to się dzieje? Jak to się dzieje, się pytam. Ano, tak to się dzieje, że transformator może być połączony w trójkąt lub w gwiazdę. Proszę bardzo. Raz, dwa, 3. Tak? Jeżeli jest połączony w trójkąt, to widzimy, że ma na zasilaniu 3 przewody, a na drugiej stronie jest połączony w gwiazdę. Czyli jeżeli jest połączony w gwiazdę, no to ma 4, tak? No bo w inny sposób się ten 4. przewód na tej stronie nie weźmie. Tak? Dlaczego o tym mówię? Bo nieraz, jak to się mówi, brzydko mówiąc, kogoś podpuszczam. Mówię, o, jesteśmy gdzieś nieraz na pomiarach, nieraz gdzieś tam w terenie i mówię, ciekawe jak ten transformator jest połączony, w trójkąt czy w gwiazdę. A facet mówi do mnie, o wie pan co, to będzie na transformatorze opisane. Na pewno nikt tego na transformatorze nie opisze, bo nie ma innej możliwości niż połączenie po stronie dolnej w gwiazdę, bo byśmy nie mieli skąd wziąć ten przewód neutralny. Bo często się pytam ludzi, skąd ten przewód neutralny się bierze. Niektórzy mówią z ziemi, przykręcony do transformatora, a ja bym go przykręcił do ściany, no też by był przykręcony do ściany, tak? Więc on musi mieć jakieś źródło, on się przez coś zamyka. I on oczywiście to jest tak zwany punkt neutralny transformatora, punkt zerowy transformatora. I żeby to też mieć wyobrażenie, zawsze mamy po stronie dolnego napięcia transformator połączony w gwiazdę. Zawsze. Nie ma innej opcji. Dlatego mamy 4 przewody. Mamy te tak zwane zero, mamy punkt neutralny, czyli neutral, tak jak fachowcy mówią, tak? Punkt neutralny. I teraz
Oczywiście tak samo jak na przykład mówimy o pomiarach impedancji pętli zwarcia, tak? No ja tutaj nie będę tego mówił, bo to nie jest to szkolenie, bo szkolenie pomiarowe jest w innych dniach. Chodzi o to, że też musimy sobie jak gdyby wyobrazić, co my mierzymy, tak? Bo na przykład przy pomiarze impedancji pętli zwarcia między przewodem fazowym a przewodem na przykład neutralnym, to my mierzymy cały odcinek rezystancję, reaktancję i z powrotem rezystancję, tak? Jeżeli mierzymy dwie cewki, to mierzymy rezystancję, reaktancję, jeszcze jedną reaktancję i jedną rezystancję, tak? A to tylko tak na marginesie. I teraz panowie, oczywiście powyżej 1 kV napięcie mierzymy przekładnikiem napięciowym, a prąd dużych wartości, tak? Bo nie musi to być powyżej kV. Prąd dużych wartości mierzymy przekładnikami prądowymi. To działa podobnie jak transformator, obniża napięcie lub prąd do pomiaru, ale tylko w jedną stronę. Tak? Po czym poznać przekładnik napięciowy? Przekładnik napięciowy poznasz po tym, że będzie występował pierwiastek strzech. Tak? Co to jest pierwiastek strzech? Pierwiastek strzech to jest 1,73. Dlaczego o tym mówię? Bo zobaczcie, mam nadzieję, że nikogo z Was takiego nie ma tutaj, tak, że będzie miał problem, jak się zapytam, jakie jest napięcie w gniazdzie. Ale są tacy magicy, że nie wiedzą, tak, i się pytam. No i dochodzimy w pewnym momencie do jakiegoś tam porozumienia, no i oddychłem sobie, bo gość mówi, no mamy napięcie 230 V i przewód neutralny, czyli tak zwane zero. Pięknie mówię. To powiedz Pan, ile jest pomiędzy dwoma przewodami fazowymi? 460. O matko sobie się, skąd Pan żeś to wytrzepał? No panie, no matematyka. 0 plus 230 to jest 230, a skoro 230 jest w jednym i w drugim jest 230, to jest 460. Nie zgadza się? No mówię, no jeżeli matematyka, to tak, ale tutaj nie jest. Nie mówimy o tym. I właśnie pierwiastek strzech to jest właśnie ten kąt przesunięcia pomiędzy poszczególnymi fazami. Pierwiastek strzech to jest 1,73. Jeżeli teraz 1,73 przemnożysz przez 230, to ci wyjdzie właśnie to napięcie, o którym mówię, 399 z groszem, czyli 400. I właśnie zwróćcie uwagę, że na przekładnikach napięciowych będzie ten pierwiastek strzech się pojawiał. Tak? Wtedy na pewno jesteś pewien, że to jest przekładnik napięciowy. Silnik. Maszyna elektryczna, znów maszyna. Prędkość obrotowa może być regulowana na wiele sposobów. Poprzez zmianę par biegunów, poprzez falownik, poprzez, no mówię, sposobów na to jest dużo. Przez opory, można poprzez przetwornicę. No, prędkość obrotowa jest na wiele sposobów regulowana. Oczywiście można kupić gotowy silnik z odpowiednią ilością par biegunów. Są silniki synchroniczne i asynchroniczne. Czym one się różnią? Silnik synchroniczny pracuje z częstotliwością sieci, tak? A silnik asynchroniczny próbuje dogonić wirujące pole. I on ma straty na łożyskach, na poślizgu. I tutaj widzimy, silnik z jedną parą biegunów ma 3000 obrotów, a najlepszy, który wyprodukowano asynchroniczny 2880. I tak coraz dalej. Tak? Kupi silnik 1500 lub 1440, jeżeli to jest asynchroniczny. Ktoś powie, czy ja mam silnik w domu synchroniczny, a czy asynchroniczny? Jakbyś miał synchroniczny, byś musiał spełnić wiele warunków, tak? Byś musiał spełnić synchronizację, więc musiałbyś mieć zgodność faz, przesunięć fazowych, częstotliwości. Droższe by to było jak ten silnik. Czyli masz silniki asynchroniczne, które próbują dogonić wirujące pole na 99,9%. Tak? No i teraz ktoś powie, OK, silniki mogą być tak samo w trójkąt lub w gwiazdę. Jeżeli silnik jest połączony w trójkąt, na jego uzwojeniach jest napięcie 400 V, też warto o tym pamiętać, bo to na tabliczce będzie za nami za chwilę czekać, tak? Jeżeli jest silnik połączony w gwiazdę, na jego uzwojeniach jest 3 razy po 230. Jeżeli jest połączony w trójkąt, na jego uzwojeniu jest napięcie 400. Zgadza się? Tak? Zgadza. L1, L2, tak? L2, L3, czyli międzyfazowe. A tu L1 zamyka się przez neutral, L2 zamyka się przez neutral i L3 zamyka się przez neutral. I teraz Pan powiem tak, kiedyś mi się ktoś zapytał tak, a skąd Pan wie, że to się zamyka przez neutral? A ja mówię, a czemu ma się nie zamykać? No bo skoro widzi Pan, idzie tu L1, dochodzi tu, Pan mówi, że zamyka się przez neutral, ale on ma w tym miejscu styk i on może się zamykać przez L2 lub przez L3. Co Pan na to? Co myślę, no gość mnie podpuszcza. Albo i nie. No właśnie, a co Wy na to? Czemu niby
zamyka się przez L1, rzeczywiście, no zamyka się przez L1, tu idzie do neutrala. A czemu do neutrala? A nie zamyka się przez L2, skoro się w tym miejscu dotyka, czy przez L3? Odpowiedź jest bardzo prosta, dziecinnie prosta, ale myślałem, że ten gość żarty sobie stroi, ale to nie. Ktoś powie, dlaczego uważa, że żarty, no właśnie, ktoś powie, dlaczego właśnie nie zamyka się przez L2 czy przez L3? Bo musimy pamiętać o tym, że wchodzi w grę rezystancja. Napięcie zawsze płynie po najmniejszej linii oporu. A tu co widzimy? L1 ma jedną cewkę i co? Będzie przez drugą cewkę się pchało, który ma jakąś tam wartość rezystancji? Nie. Ona pójdzie w tym miejscu. Tak? Po najmniejszej linii oporu. To jest tak samo, jakbyśmy mieli wodę. Ja często opowiadam właśnie, zobaczcie, jakie jest w ogóle przełożenie wody w stosunku do napięcia. Zobaczcie, nieraz jest piękny widok, płynie sobie rzeczka, dochodzi do jakiejś górki, tak? Ta górka ma metr wysokości i kilometr szerokości. Co robi woda? Dopływa do górki, obchodzi tą górkę, idzie kilometr w jedną, kilometr w drugą i za godzinę albo za półtorej przypłynie w to samo miejsce. Jakbyś szedł teraz z człowiekiem i byś powiedział, wiesz co, ta górka ma metr wysokości, ja pójdę kilometr w tą i kilometr z powrotem. Co ten człowiek by ci powiedział? No chory psychicznie, tak? Ma jeden krok na drugiej stronie, a mówi, że on pójdzie kilometr w jedną, kilometr w drugą. To robi napięcie. Dla niego jest to najmniejsza linia oporu. Tak samo jak i dla wody. Tak? Nie będzie szedł pod górkę i z górki. Dla niego jest kilometr w tą i kilometr w tą jest mniejsza linia oporu niż tak, dla człowieka, który by zrobił 2 kroki, jest na drugiej stronie. Dlatego tutaj o tym mówimy. Idzie po najmniejszej linii oporu. Proste. Dobrze, i teraz panowie mamy tą tabliczkę. Co na tej tabliczce producent chciał nam powiedzieć? Silnik trójfazowy, moc silnika 250 W, 0,25 kW, S silnik indukcyjny, HG wewnętrzne oznaczenia nie mające większego wpływu na to, co nam chciał autor powiedzieć. Jeżeli między S a H będzie stała literka K, jak w tym miejscu, jest to silnik, który ma kołnierz, jest kołnierzowy. Jeżeli przed literką S stoi literka F, to silnik ma dodatkowe źródło chłodzenia, ma wentylator. Następna cyfra 71, wznios wału, czyli jeżeli położę silnik na stole, od podstawy silnika do środka wałka, który się kręci, jest 71 mm. 4A. To na pewno nie to, co myślisz, tak? Nie 4 ampery. Bo tak często ludzie mówią. A w tym miejscu mówię, co? 4 bery? No nie. Więc co tu może być za cyfra? 2, 4, 6, 8, 10. Ilość par biegunów, tak? 2, 4 i tak dalej. Jeżeli 2 to jest jedna para, prędkość obrotowa wtedy była w granicach 3000. Jeżeli 4 w granicach 1500, jeżeli 6 w granicach 1000. Ktoś powie, mówisz 4, 1500, a pokazujesz 1380, bo to jest silnik asynchroniczny, ma straty na łożyskach, na poślizgu. Jego sprawność wynosi 66%. Literka A, B, C, D. Co one oznaczają? Literka A oznacza silnik najkrótszy, a literka D silnik najdłuższy. Ktoś powie, no ale po co mi to? Jak najdłuższy, najkrótszy? Co ten producent chciał mi powiedzieć? Na przykład mam silnik 4A, ma 20 cm, B 22, C 24, D 26. I ktoś powie, no i co z tego? Po co mi dłuższy, krótszy silnik? Nie rozumiem, o co chodzi. Chodzi o to, że musimy zerknąć sobie na następny parametr. Praca S1. Jest to praca ciągła. To znaczy, że jeżeli silnik załączysz, to ten silnik ma chodzić non-stopa. Nie ma prawa na przykład się włączać i wyłączać. Ktoś powie, dlaczego nie ma prawa? No bo się uszkodzi. Bo jest za krótki. Bo ma tylko literkę A. Ktoś powie, ale no nie do końca rozumiem, co chciałeś powiedzieć. No bo zobaczcie, jeżeli teraz tu jest praca ciągła, to znaczy załączyłem silnik, on będzie na przykład, załóżmy, pół godziny chodził, później się wyłączy na 10 minut i znów będzie pół godziny chodził. Gra muzyka, ktoś powie. A jakie inne mogą być? No mogą być na linii produkcyjnej, tak? Pstryk za 10 sekund, pstryk, znów na 10 sekund, znów pstryk, tak? W ciągu minuty na przykład 20 razy się załączy i wyłączy. Jeżeli będzie miał literkę A, to się spali. Ktoś powie, no ale to postawię mu C. Ale chodzi o tą długość.
No właśnie, a dlaczego ta długość? No zobaczcie sobie, na końcu jest wentylator, który w razie czego, jak będzie chodził, to jeżeli jest literka A, silnik krótki, to on go wychłodzi. Tu są radiatory. Jeżeli teraz, dajmy na to, praktycznie ten wentylator nie będzie pracował, to jest tak jakby żeberka na grzejniku, tak? Masz 10 żeberek, a mniej 15, to tą energię cieplną szybciej oddasz z 15, tak? Dlatego ten silnik musi być dłuższy. To jest tylko przez to, tak? Przez nic innego. 1,5,085 ampera. 1,5 ampera dotyczy tego, co stoi na pierwszym miejscu, czyli trójkąta. 0,85 dotyczy gwiazdy. Jaka różnica między tym a tym? Pierwiastek z 3. Klasa izolacji F. Silnik może pracować do 155 stopni, jeżeli miał literkę H, mógłby pracować do 180. Sprawność 66%, praca ciągła, IP. Pierwsza ochrona przed ciałami obcymi, druga przed wilgocią. Częstotliwość, obroty silnika, numer silnika i norma dotycząca silników. Celowo przeskoczyłem, bo moje pytanie brzmi, czy ten silnik mogę połączyć w naszej sieci w trójkąt, czy w gwiazdę, czy tak i tak? Ktoś powie, no i tak, bo tak tu ktoś nagryzmolił. Nie. Producent mówi do ciebie tak, w naszej sieci ten silnik, to znaczy w naszej sieci 230 jednofazowej, 400 trójfazówce, możesz połączyć silnik tylko w gwiazdę. Ktoś powie, ja sobie robisz, no przecież widzę, trójkąt, gwiazda. Tak, ale producent mówi, możesz połączyć silnik w trójkąt pod warunkiem, że mu dasz dostarczyć 230 V. A co ja mówiłem, że jak silnik jest połączony w trójkąt, to na jego udwojeniach jest napięcie 400 V. Więc tak de facto tu jest informacja, że mogę ten nasz silnik, co tutaj widzę, tylko połączyć w gwiazdę. Tylko w naszej sieci. Jeżeli chcę wykombinować trójkąt, to muszę znaleźć na niego sposób. Na przykład C równa się 70 razy moc silnika. Dobieram wtedy kondensator. Przekładam z gwiazdy w trójkąt, wpinam L-kę, wpinam N-kę, co robię? Przesunięcie fazowe o ile? O 90 stopni. Jest ten silnik połączony w trójkąt? No jest. Tak jak producent mówi, możesz, ale dla napięcia 230 V. Tak? To też tak między wierszami. Bo często silnik idzie z dymem. Naprawdę, powiem Wam, jeżeli tego nie wiedzieliście, to się nie dziwcie, bo ja dopiero jak spaliłem, to się dowiedziałem. Tak? Także nie ma alf i omega, tak? Że wszyscy wszystko wiedzą, ale lepiej nie przerabiać, jak to się mówi, na swojej skórze. Panowie, prosiłbym sobie te napięcia bezpieczne zapisać, bo też pewnie na egzaminie koledzy poruszą, tak? Prąd przemienny i prąd stały. Prąd przemienny w bardzo niekorzystnych warunkach, woda, basen, nie może to napięcie być wyższe niż 12 V. W piwnicach, w kanałach, w kotłach 25. I w warunkach idealnych, to co dzisiaj mówiłem, 50. Musicie jeszcze zapamiętać jedną rzecz. Niektórzy z Was, bo tu widzę, mają prace kontrolno-pomiarowe. Protokół przyjmie wszystko. Oczywiście, jak to mówią, fachowi elektrycy się troszeczkę dżażnią, tak? No bo poniekąd ja się nie dziwię, tak? Poniekąd ci nie dziwię, bo jeżeli chcesz zrobić sumiennie pomiary elektryczne, no to musisz poświęcić trochę czasu. A często to wygląda tak, że ktoś mówi, wygrałem przetarg tak na cały blok. I później ktoś przelicza i wychodzi na przykład, że za jedno mieszkanie wyszło 50 zł. Ludzie, to jest rzeczą po prostu niemożliwą. Ktoś powie, no ale wygrał przetarg. No właśnie, ale w jaki sposób? Taki przetarg ja mogę wygrać wszędzie, tak? Ale z protokół zrobię co? Tu na miejscu? Musisz każde obwody mierzyć. To jest rzeczą niemożliwą, że jeżeli nawet to jest kuchnia i jeden pokój, tak, porobić te pomiary, żebyś zmieścił się w 50 zł. A ile jest takich, co mają M2, M3, dopływ energii, jest rzeczą niemożliwą, tak, żeby za takie pieniądze zrobić, a robią ludzie. I później ci, co są jak gdyby sumiennymi elektrykami, się denerwują, tak, mówią, że to te uprawnienia właśnie często się to na nas odbija, jako na egzaminatorach, tak, jak gdzieś tam człowiek doda ogłoszenie, to tam ktoś, bo rozdajecie takim osiołom, czy coś tam, tak, no nie to, że rozdajemy, bo to każdy może w taki sam sposób, tak,
do tych uprawnień podejść. Później życie to weryfikuje, ale naprawdę panowie podchodźcie do tego sumiennie, bo często jest to na tej zasadzie. Ty masz uprawnienia dozorowe, pomiarowe? Mam. Weź no mi podpisz, bo ja już sobie wszystko zrobiłem, mam tu przygotowane, a ty, no dobra, no przecież cię znam. Powiem wam, że teraz nawet mi przez myśl nie przechodzi, żebym coś takiego zrobił, tak? Bo nikt sobie nie zdaje jak gdyby sprawy, co może na siebie ściągnąć. Ale jak? Kto mi to udowodni? Jak ci nie udowodnią? Masz tutaj, co przed chwileczką powiedziałem, 12 V. Ktoś powie, ale nikt tam żadnego basenu nie ma. Moment. A czy wiesz, że w strefie 0,1 w łazienkach nie może być napięcie wyższe niż 12 V? Czy wiesz, że jeżeli teraz ktoś opuścił sufit, tak, i masz do sufitu od na przykład wanny czy brodzika mniej niż 2,25, nie może tam być innej oprawy oświetleniowej niż 12V? A jak opuścił ci murarz sufit, tak, i jest 2,24 i on sobie wpakował halogen na 230V. I ktoś powie, no ale to on wpakował, ale ty jesteś elektrykiem i ty się pod tym podpisujesz. Jeżeli się pod czymś takim podpiszesz, to sobie strzelasz w kolano. Bo co często, słuchajcie, często ludzie mówią coś takiego, że są sprawy zastane, tak? Jakiś hotel. I ktoś mówi, robił to przede mną gość, na przykład 5 razy mu to nie przeszkadzało, że tam jest 2,20 m, na przykład jest napięcie 230. Mi ma to przeszkadzać? Tak, tobie ma to przeszkadzać, bo jeżeli teraz cokolwiek komuś się stanie, to nikt się nie będzie pytał, kto robił pomiary 5 lat temu, 10 lat temu. Jest ważne tu i teraz. Kto to podpisał dziś, wczoraj? Tak? Nie 5 lat temu, bo to już jest nieważne. I mówię, naprawdę zwracajcie na to uwagę. Ja powiem tak, ja z pomiarów wyszedłem na bok i czuję się z tym dużo lepiej, wolę szkolić niż robić to de facto, jak to się mówi, z krwi i kości, bo naprawdę jest tyle niuansów, tyle spraw, które można przegapić, a nie daj Bóg, żeby się później komuś stało. Często są właśnie sprawy, tak jak mówimy, zastane, jak z tym sobie poradzić. Ale to jeszcze raz, 12 woda, 25 piwnice, 50 warunki suche. Jeżeli mówimy o prądzie stałym, 30 woda, 60 piwnice, 120 warunki suche. Prąd stały ma działanie elektrolityczne, czyli cieplne na organizm ludzki, czyli co ci zrobi? Upali ci rękę, upali ci nogę, raczej z tobą nie wygra na miejscu. Tak? W czasie tak. Natomiast napięcie przemienne, jak to się mówi, jak cię nie załatwi na miejscu, to raczej będziesz żył. Tak? Czyli jeżeli ci nie zatrzyma akcji serca, bo napięcie przemienne zatrzymuje akcję serca i później właśnie ta szybka reanimacja, doprowadzenie człowieka, można powiedzieć, przyprowadzenie go ze światów, tak, skutkuje na pewno dobrymi rokowaniami. Jeżeli mówimy o prądzie stałym, to często jest tak, że człowiek myśli sobie tak, wow, upaliło mi kawał palucha. Ważne, że mnie nie zabiło. I teraz idziesz sobie do domu, idziesz nyny, zawinąłeś w bandaż, a rano mówią, nie żyje. Albo inna sytuacja. Tak? Mija tydzień i ktoś mówi, o, zmarł, ale go poraziło tydzień temu, ale to chyba nie to. Na pewno miał choroby współistniejące. Nie, kochani, to jest tak jak z liściem na drzewie. Zobaczcie, nieraz jest jesień, spadną wszystkie, jeden się tam gdzieś drynda długi czas, tak? Kiedyś się urwie. Mówisz, o, po tygodniu czy po 2 nie ma go. I tak samo tutaj. Może być tak, że po prostu zrobił ci się gdzieś jakiś skrzep, bo działanie cieplne. Ścięło ci gdzieś, tak? I w pewnym momencie urwie, zablokuje i do widzenia. Dlatego przy tych wyższych napięciach ten prąd stały nie chciałbym się wypowiadać, czy jest lepszy, czy jest gorszy. Tak? To już zostawiam dla opinii swojej. Panowie, następna kwestia 230 V i wpływ na organizm ludzki. Często ludzie mówią tak, 230 V to niedużo. Tak? Ileś lat do tyłu aktor fajnego filmu wchodzi gdzieś tam do piwnicy, napięcie 230 V, rozlana woda po człowieku. I co później? Ci hejtowcy z internetu? To aktor. Słaba skóra, cienka i tak dalej. Ja 230 V to zębami zdejmuję. Se zdejmuj. Tak? Jeżeli będziesz miał nogi w powietrzu, to wierzę, że zdejmiesz izolację zębami. Tak? Czyli ważne, na czym, kolego, stoisz.
Jeżeli teraz będziesz stał tak jak ten gość w tej wodzie, czy będziesz stał na jakimś metalowym rurociągu, tak będzie się ręką tak jak tutaj opierał, nie masz żadnych szans na przeżycie dla napięcia 230 V. Stojąc już na mokrym betonie, masz 1/3 wartości, bo człowiek ma 1 kΩ oporu. Zobaczcie, 230 V przez 1 kΩ to jest 230 mA. Jest to dawka śmiertelna. Jeżeli człowiek będzie stał na mokrym betonie, dostanie tylko 1/3 dawki. A jak będzie dzwonił... A teraz jeszcze tak, jeżeli będzie teraz stał na przykład na parkiecie, to stojąc na parkiecie, ten człowiek na przykład zadziała wyłącznik różnicowo-prądowy, nawet nie będzie wiedział kiedy, tak? Ten przepływ przez niego był. I takie jeszcze jedna kwestia, panowie, bo często ludziom zadaję to pytanie, tak jak jesteśmy gdzieś tam na luźnej rozmowie. Zobaczcie sobie, idzie sobie linia na przykład wysokiego napięcia i ktoś mówi, spadam z wysokości, tak? Jakbym się takiej linii złapał 2 rękoma, to czy coś mi się stanie? I często ludzie, znaczy nawet nie pytam, czy 2 rękoma, tak? Tylko pytam, a jakby pan spadał z wysokiej, tam gdzieś i by pan się złapał linii wysokiego napięcia? I często ludzie mówią tak, ale 1 ręką czy 2? A ja mówię 2. No 1 to mógłbym się złapać, ale 2 to chyba nie. On mówi, a czemu 2 nie? Na przykład idzie linia 110 kV i bym gdzieś leciał, bym się złapał 2 rękoma, bo wiadomo, że lepiej 2 niż 1, bo 1 raczej byś nie utrzymał ciała, tak? I teraz pytanie, czy coś by mi się stało? I ktoś mówi, no tak, no bo wie pan, wtedy przepłynie przez 1 rękę i do drugiej ręki przez ciebie napięcie, więc po prostu, a ja mówię, a jak siedzi ptak na przykład na linii? Ma 2 nogi w kupie, nie? A panie, ale taki ptaszek to ma nogę przy nodze, a ja to tam jak będę ręce rozstawię, to będę miał dobry metr, albo i 1,5. Okej. I teraz właśnie, coś się stanie, jak będę na przykład miał na linii rozstawione ręce 1,5 metra, czy nie? Często ludzie mają dylemat. Żaden dylemat. To jest to samo, co przed chwileczką mówiłem o wodzie. Czy myślisz, że przez ciebie przepłynie? No, pan tu napisał, no ile się dotknie czegoś uziemionego, ale załóżmy, że no wiadomo, że się dotknie czegoś uziemionego, to mu się ręce odpalą przy takim napięciu, tak? Ale tu nie chodzi o to. Chodzi o to, że gdzieś na środku linii, tak? Złapał się. Ale o co mi tutaj chodzi? Że łapiąc się linii w 2 miejscach, ty masz rezystancję 1 kΩ. To jest bardzo dużo. I przez ciebie to nie będzie przepływało, chyba żebyś miał wyłożony był cały ze srebra. Wtedy tak. Ale w tym momencie masz 1 kΩ i przez ciebie nie będzie to przepływało. Tak samo zobaczcie sobie. Są linie wysokiego napięcia. Pomiędzy jednym a drugą linią, pomiędzy izolatorami jest linka stalowa i ona ma oplot aluminiowy. Czy ta linka stalowa, przez nią przepływa jakaś wartość prądu? Nie. A dlaczego? Bo stal ma większą rezystancję, znaczy opór niż aluminium. I przez aluminium przepływa, a przez to nie. Tak? Bo tak to by były zajebiste straty na przesyle. Tak? A ona tylko płynie po tych aluminiowym oplocie. A ktoś powie, a tam to jest przecież przewodnik. No jest przewodnik, tylko że ma większą rezystancję i płynie po aluminium. Jeżeli ktoś by wziął i teraz zdjął kawałek aluminium, tak, z jednej strony i z drugiej strony by rozsunął, by zostawił kawałek linki stalowej, wtedy musiało przez tą linkę przepływać, żeby był przepływ. Są takie proste zagadnienia, ale. I teraz panowie tak, klasy ochrony, bo ten czas mnie bardzo nagli, ja żadnej przerwy nie robię, ale no i tak pewnie będę miał problem zmieścić się w tym czasie. Klasy ochrony mamy 4, klasy 0, 1, 2, 3. Klasa 0 jest to ochrona podstawowa, czyli izolacja na przewodach. Idę kupić przewód, ma izolację na wierzchu, jest w klasie 0. W klasie pierwszej w domu mamy lodówkę, pralkę. Są to urządzenia, które są metalowe po wierzchu. Charakterystyczne dla nich jest to, że mają praktycznie, można powiedzieć, metaliczne połączenie przewodu PE z obudową metalową. I czym wyższa klasa ochrony, tym to urządzenie jest bezpieczniejsze. Dlaczego o tym mówię? Bo w drugiej klasie ochrony urządzenie nie ma bolca, tak? Znaczy ma wtyczkę, ale tam jest tylko jakby ktoś wiertarką wywiercił, sama dziura. Ktoś powie, co? I druga klasa jest bezpieczniejsza od pierwszej? Tak. A dlaczego? Bo w drugiej klasie ochrony urządzenia mają podwójną izolację. Co jest w domu? Odkurzacz, mikser, wiertarka, suszarka,
Są to urządzenia, które są po wierzchu plastikowe. Tak? I w momencie, kiedy by się uszkodziła izolacja, ta, która jest gdzieś tam w środku, to i tak dotykając do plastikowej obudowy nas nie porazi. I ktoś powie, a dlaczego nie ma przewodu PE? No bo gdzie go przyczepić? Do plastiku? To jest tak, jakbyś spawał plastikową elektrodą, tak? Normalna kwestia. I trzecia klasa. W trzeciej klasie ochrony jest, i tu jest popełniany błąd, jest napięcie nie wyższe niż 50 V, bo często ludzie mówią tak, w trzeciej klasie ochrony napięcie jest obniżone do 50 V. Oj, nie. W trzeciej klasie ochrony napięcie jest nie wyższe niż 50 V. Kupujesz dziecku zabawkę, 2 bateryjki po 1,5 V. Jest w trzeciej klasie ochrony, tak? Bo napięcie jest nie wyższe niż 50, bo 3 V to nie 50, tak? I teraz tak, symbole. Klasa 0 symbolu nie ma, klasa pierwsza ma odwróconą choineczkę, klasa druga ma kwadrat w kwadracie i klasa trzecia ma pogrubioną rzymską trójkę. Układy sieci. Do 1994 roku obowiązywał stary układ sieci TNC. Otwierając takie przysłowiowe nasze gniazdko, w gniazdku miałeś 3 przewody, przepraszam, 2 przy TNC. Czarny, niebieski, czarny szedł na lewo, niebieski szedł do bolca, z bolca szedł na prawo. Po 94, a dokładnie od 96, 2 lata takiej przejściówki, obowiązują 2 układy sieci. TNS i TNCS. Tak? I teraz tak. TNS musiałby iść od samego transformatora do samego domu, nie dotykając N-ki. Tak? Bo często ludzie mylą układ sieci TNS z TNCS. Tak, ja się pytam, na jakiej podstawie w protokole wpisałeś TNS? No bo przychodzi do mnie 5 przewodów. No dobrze, ale po drodze gdzieś, czy od transformatora? Jeżeli przychodzi od transformatora, tak jak tutaj widzisz, nie dotykając się jednym z drugim, proszę bardzo. Ale jeżeli na przykład, tak jak u mnie, w złączu kablowym jest podział na TNCS i do domu już dochodzi 5, to ja nie mogę napisać, że to jest TNS, tylko TNCS. To jest ważne, bo to przy pomiarach to jest bardzo ważne, tak? Ale to mówię, nie na tą chwilę. I teraz tak, w układzie sieci TNS lub TNCS za podziałem, tak, można zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Wyłącznik różnicowo-prądowy, zaraz powiem jak działa, ale jeszcze sobie powiemy, jeszcze mamy 2 układy sieci, TT i T. TT to jest układ sieci, można powiedzieć, stary, którym w dużych aglomeracjach tam jest problem z zabezpieczeniem, ale mówię, no nie będę na ten temat się tutaj wypowiadał. I on nie widzi jednej fazy, czyli dotykając się jednej fazy, na przykład ręką, stojąc we wodzie, nic ci się nie stanie, bo nie zamyka się przez ziemię. Ale o tych układach sieci nie będę mówił. Koledzy pytają TNC i TNS, czy TNCS. Tak, TNC możemy powiedzieć, ten stary układ do 94, od 96 TNS i TNCS za podziałem. I teraz wyłącznik różnicowo-prądowy. Jak działa wyłącznik różnicowo-prądowy? Wyłącznik różnicowo-prądowy działa na zasadzie pierwszego prawa Kirchhoffa. Tak? Suma prądów wpływających do oczka równa się sumie prądów z niego wypływających. Tak? Czyli jeszcze raz, żeby tak można powiedzieć to zrozumieć, wyłącznik różnicowo-prądowy działa na zasadzie pierwszego prawa Kirchhoffa. Suma prądów wpływających do węzła równa się sumie prądów z niego wypływających. Tak? Bo drugie prawo Kirchhoffa jest napięciowe, a to mówimy o prądowym. Czyli suma prądów wpływających do węzła równa się sumie prądów z niego wypływających. I teraz tak, jeżeli wpłynie teraz na przykład, wczoraj padało u mnie, znaczy u Was na pewno też, i tak podglądam, czy mi nie wyskoczy wyłącznik różnicowo-prądowy, bo gdzieś tam, nie wiem, w lampie, gdzieś tam już pewnie się wilgoć zrobiła i ten wyłącznik po prostu się pobudził. I teraz tak, jak to działa? Na przykład mamy te przewody i teraz tak, wchodzi na przykład tym przewodem 100 mA, to obojętnie którym te 100 mA musi wypłynąć. Czyli suma prądów wchodzących musi się równać sumie prądów wychodzących. Jeżeli teraz płynęło 100 mA, 30 poszło sobie na spacer, to znaczy, że drugim przewodem już nie wróci nam 100 mA, tak? Czyli wróci już nam 70. I w tym momencie, no niestety, ale ten wyłącznik różnicowo-prądowy nam zadziała. Czyli suma prądów wpływających nie będzie się równała sumie prądów wypływających. Co tutaj jest istotne?
Tu jest przekładnik Ferrantiego, który to bada. Tak? Czyli jeżeli coś płynęło i wypłynęło, dwie przeciwległe siły się znoszą. No i ten przekładnik Ferrantiego jak najbardziej jest spokojny. Jeżeli teraz wpływa 100 mA, a 70 już wypływa, to znaczy zaintuguje się tutaj pole, poda impuls na cewkę i następuje wyłączenie wyłącznika różnicowo-prądowego. Na wyłączniku różnicowo-prądowym są dwa parametry, 25 A i 30 mA. Która wartość wyłącza? No oczywiście, że 30 mA. Panowie, ja dosłownie zrobię pół minuty przerwy, minutę, tak, bo muszę iść do publikacji na siku i zaraz wracam. Ok, to już wróciłem i teraz tak. Na wyłączniku jest 25 A i 30 mA. Która wartość wyłącza? No oczywiście, że ta mniejsza. Te 25 A jest to jego maksymalny prąd obciążenia. 30 mA jest to prąd jego płynności. Tak? I teraz ktoś powie, dlaczego 30 mA? Zobaczcie, są dziesiątki, są 30, są 50, setki, 200, ale wyłącznik różnicowo-prądowy, który chroni ludzi i zwierzęta, nie może w tym miejscu mieć większej wartości niż 50 mA. A ktoś powie, a dlaczego? No dlatego, że człowiek ma rezystancję 1 kΩ. Jeżeli teraz przemnożysz 1 kΩ przez największy wyłącznik różnicowo-prądowy, który mógłby istnieć, tak? 50 nawet nie ma, są 30, jest to równowartość 50 V. A 50 V, widzimy, górna granica bezpieczeństwa dla prądu przemiennego. Każdy z Was ma 30 w domu. Proszę bardzo, 1 kΩ razy 30 mA jest to równowartość 30 V. Jest coś koło tego? Jest. A dziesiątki w łazience? No też są. Przemnóż sobie 1 kΩ razy 10 mA, jest to równowartość 10 V. A co ja mówiłem? Że nie więcej niż 12. Tak? Wszystko ma pokrycie. To nie są brane jakieś tam, można powiedzieć, z kosmosu parametry. Co jeszcze możemy powiedzieć o wyłączniku różnicowo-prądowym? Słuchajcie, na wyłączniku różnicowo-prądowym bardzo ważnym parametrem jest przewód neutralny, neutral. Jeżeli mamy jednofazowy, tutaj jakichś tak większych, można powiedzieć, niuansów nie ma. Ale jeżeli mówimy o wyłączniku trójfazowym, no to popatrzcie sobie, mamy jeden neutral, 3 fazy. I ktoś powie, i co z tego? Popatrzcie sobie, producent mówi tak, L1, L2, L3 i neutral. A co by się stało, jak ja bym wpiął tu neutral, a tu fazę L1? Ktoś powie, nie działałby przycisk test. Działałby, bo jak się przypatrzycie, to tu jest kropka i tu. Czyli stąd jest brane i stąd jest brane, więc okej, nic się nie zmienia. No więc co by się zmieniło? Ktoś powie, no nic, no co ty gadasz? No tu wchodzi neutral i wychodzi neutral, wchodzi faza i wychodzi faza. No jasne. A zmieniłoby się. Słuchajcie, mamy teraz w domu jeden przewód neutralny, a 3 przewody fazowe. Zobaczcie, w piwnicy mam neutral i fazę L1. Na parterze neutral i fazę L2. Na piętrze neutral i fazę L3. Co by się stało, jakbym wypiął przewód neutralny i zapalił światło? Przez L3 zamyka się z L2, L2 przez L1. Ktoś mówi, no ale ty mi gościu tu nie gadaj, bo ty żeś nie mówił o wypinaniu, tylko o zamianie. Okej, mówiłem o zamianie, tylko neutral ma taką krzywkę, jak popatrzycie sobie na schemacie, z taką można powiedzieć chorągiewkę. On w momencie, kiedy się wyłącza, pierwsze wyłączają się tory fazowe, a neutral ma opóźnienie. I w momencie, kiedy go załączasz, pierwszy załącza się neutral, a za nim tory fazowe. Czyli tak na chłopski rozum. Neutral kładzie się później spać i pierwszy wstaje, żeby wszystko dopilnować. Tak? Żeby wszystko dopilnować. Dlatego to jest bardzo ważna sprawa, tak? Przy tym wyłączniku różnicowo-prądowym.
I oczywiście ograniczniki przepięć chronią nas przed zbyt wysokim napięciem, czyli w momencie, kiedy na przykład uderzył piorun, tak, wyładowanie atmosferyczne. I jeszcze jedna sprawa, bezpieczniki. Bezpieczniki chronią instalację przed zbyt wysokim prądem, tak? I teraz ktoś powie, no dobrze, mam tak jak tutaj bezpiecznik, tylko patrzę się, dlaczego ja na tej prezentacji nie widzę tego, ale trudno. Bezpieczniki chronią instalację przed zwarciem i przed przeciążeniem. Co to jest zwarcie i co to jest przeciążenie? Oczywiście, jeżeli ktoś powie przeciążenie, załączam czegoś za dużo, czyli na przykład mam bezpiecznik B10 i mam bezpiecznik C10. Idę do kuchni, włączyłem piekarnik, włączyłem mikrofalówkę i jeszcze czajnik, tak? I biorę już 12 na przykład amper. Po pewnym czasie następuje wyłączenie tak zwane przeciążeniowe. I to jest nieważne, czy to jest bezpiecznik B10 czy C10, bo jeden działa na prąd przeciążeniowy 10-amperowy i drugi. Natomiast jeżeli mówimy o czym? Jeżeli mówimy o zwarciu, to co to jest zwarcie? Zwarcie jest to metaliczne połączenie. Tak? I teraz ktoś powie, no dobrze. To który bezpiecznik szybciej zadziała? B10 czy C10? Tu akurat mówię, na tej drugiej prezentacji mam, jeżeli chodzi o tak zwane współczynniki krotności, to dla tak zwanej typu B bezpiecznika ten współczynnik krotności jest od 3 do 5, więc przyjmuje się wartość 5. Jeżeli mówimy o literce C, przyjmujemy krotność 10. Jeżeli to jest literka D, krotność 20. Czyli jeżeli to jest bezpiecznik B10, to za B wstawiasz piątkę, 5 razy 10, 50 A. Jeżeli jest C10, 10 razy 10, 100 A. Czyli bezpiecznik B10 działa na prąd zwarciowy 50-amperowy, a bezpiecznik C10 na prąd zwarciowy 100-amperowy. I tu jest ta właśnie różnica. Czyli można powiedzieć, bezpieczniki chronią instalację przed zwarciem i przed przeciążeniem, tak? A ograniczniki przepięć chronią instalację przed zbyt wysokim napięciem. Czyli tak reasumując, panowie, bo musimy przejść do drugiej grupy, po łebkach. Jednostki, napięcie, volt. Natężenie prądu, amper. Częstotliwość, hertz. Moc czynna, watt. Jednostka energii elektrycznej, wattogodzina. Tak? Do czego służy transformator? Transformator podwyższa lub obniża napięcie. Po co się to robi? Żeby nie było strat na przesyle. Z jednej i z drugiej strony niezmienna jest częstotliwość. Oczywiście transformator działa tylko na napięcie przemienne. Tak, na napięcie stałe po prostu nie działa. Nie ma tam mocy biernej indukcyjnej, dlatego ten transformator po prostu nie działa. Co tutaj jeszcze? Aha, klasy ochrony to już każdy wie, 4, 0, 1, 2, 3. Jeżeli mówimy o układach sieci, to TNC stary układ, można powiedzieć w wniosku 2. Jeżeli mówimy o dwa przewody oczywiście, jeżeli mówimy o sieci trójfazowej, to jest ich 4. Jeżeli jest układ sieci TNC S lub TNS, tak, to tych przewodów wniosków wtedy masz 3, a jeżeli mówimy o jednofazówce, a międzyfazowe jest ich 5. Tak? L1, L2, L3, neutral i ochronny. Jeżeli mówimy o kolorach, w gniazdku czarny to jest przewód fazowy, niebieski to jest neutralny, żółto-zielony to jest ochronny. Czarny po lewej, fazowy, neutralny po prawej, żółto-zielony po środku. Ograniczniki przepięć chronią instalację przed zbyt wysokim napięciem, bezpieczniki chronią instalację przed zwarciem, a wyłączniki różnicowo-prądowe o parametrach do 50 mA chronią ludzi i zwierzęta przed porażeniem. A ktoś powie, a te 100, 200, 500, co mówiłeś? To są wyłączniki różnicowo-prądowe przeciwpożarowe. Ja tutaj nie mówiłem o tym układzie sieci TT, tak, no nie mam na to czasu. Układ sieci TT, on ze względu na to, że ma niemetaliczne zwarcie, tak, bo zobaczcie, jeżeli teraz zrobi zwarcie w układzie sieci TNC, TNS, TNCS, to zamyka się to przez metal, galwanicznie, tak, można powiedzieć po drucie. Jeżeli mówimy o układ sieci TT,
to prąd zwarciowy przepływa przez ziemię. No i tutaj zaczynają się schody, tak? No bo żeby teraz mieć bezpiecznik, dajmy na to B10 albo C10, tak? Ktoś powie, a to mały bezpiecznik. Mały? C10 to jest C, tak jak mówiłem, wstawiamy 10 razy 10 to jest 100 amper. Tak? To jest 100 amper. To rezystancja tego uziomu, żeby on zadziałał w odpowiednim czasie i człowiekowi się też nic nie wydarzyło, musiałaby mieć pół ohma. Tak? A dlaczego pół? No bo 100 podzieli przez 50 V, 100 amper podzieli przez 50 V, to masz pół ohma. Dlatego no to jest, żeby tutaj w ogóle zgrać, żeby te bezpieczniki nam działały, no to jest problem. Dlatego po prostu te wyłączniki różnicowo-prądowe, przeciwpożarowe w tym układzie sieci te też się spotykają. Te osoby, które są gdzieś tutaj właśnie z mniejszych miejscowości, oni nie wiedzą. No ja też myślałem, że układ sieci TT nie istnieje. On jednak istnieje, tylko w dużych aglomeracjach, tak? Ale istnieje, na pewno. Dobrze, panowie. Grupa druga, grupa cieplna. Co możemy powiedzieć? Grupa cieplna, no wiadomo, jest to grupa związana z kotłami, turbinami, klimatyzacjami, wentylacjami, sprężarkami, tak? Czyli można powiedzieć wszystko, co jest związane gdzieś tam wokół ciepła. Tak? Przesył ciepła, rurociągi, no to wszystko jest grupa cieplna. I teraz tak, panowie, musimy sobie powiedzieć, na jakiej, bo ja mówię, to nie mam tutaj czasu, żeby się jak gdyby rozciągać, tylko będzie to na zasadzie pytań i odpowiedzi mniej więcej z egzaminu. Na jakiej zasadzie wykonywane są prace na terenie na przykład obiektu energetycznego? Na polecenie. Ktoś powie ustne, pisemne i bez polecenia. Co to jest polecenie ustne? Kierownik wydał mi polecenie. Ktoś powie, no dobrze. Kierownik przychodzi na drugi dzień i mówi, słuchaj, no nie idź klatką schodową, tylko skiki no sobie tu z 3. piętra na dół. Ktoś powie, gdzie on jest? No skoczył, bo mu kierownik kazał, tak? Ktoś powie, no wykonywał polecenie kierownika. Kierownik może wydawać polecenia zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi. Czyli jeżeli jest to zapisane w instrukcjach stanowiskowych, proszę bardzo. Ale na pewno w instrukcji nie ma, że pracownik zamiast klatką schodową, tak, czy po prostu, że coś, tak, to są jakieś wymysły, tak. Wszystko, co jest zgodne opisane w instrukcjach, to wtedy automatycznie można powiedzieć, że wykonujesz to na polecenie pisemne. I teraz ktoś powie, a bez polecenia? Bez polecenia są prace związane z ratowaniem życia, zdrowia, mienia, ktoś powie, czy nie? No właśnie. Co to jest właśnie bez polecenia? Bez polecenia są, to jak powiedziałem, prace związane z ratowaniem zdrowia, życia, mienia i środowiska. Jeżeli widzisz, że kogoś razi napięcia, zostawiasz wszystko, idziesz go ratować. Jeżeli widzisz, że się palisz, zostawiasz wszystko, idziesz gasić. Tak samo środowisko, pękła rura z olejem. Tak, idziesz chronić środowisko. I teraz następna sprawa, a na polecenie pisemne. Na polecenie pisemne wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, one muszą być wykonywane minimum 2 osoby lub na obiekcie obcym. Ktoś powie, nie rozumiem. Jeżeli na przykład nie znam obiektu, jadę na przykład, załóżmy do kogoś na halę i ktoś powie, słuchaj, ja ci wyłączę tutaj zasilanie, czyli nie będziesz miał w oprawach oświetleniowych napięcia, i możesz sobie spokojnie wymieniać. Ja muszę to robić na polecenie pisane. No ale przecież to już jest bez napięcia. Nieważne, ja nie znam obiektu. Więc jeżeli robisz na terenie obcej firmy, obojętnie co, nawet według kogoś błahe sprawy muszą być wykonywane na polecenie pisane. To jest dupokryjka. Ciebie i drugiej strony. Tamta strona powie, no przecież mu gadałem, że jeżeli tam jeszcze pójdziesz kawałek, to tam się coś otworzy lub coś ci na głowę spadnie. Tak? Tam mówiłem mu nie chodź. A on powie, mi nikt tego nie mówi. Dlatego to ma być w poleceniu zapisane. Dobra, praca na wysokości. Praca na wysokości zaczyna się powyżej 1 metra. Tak zwane wysokościowe, czyli dopuszczenie od lekarza do wykonywania czynności na wysokości, to jest powyżej 3 metrów. Temperatura. Graniczną temperaturą, do której możemy jak gdyby wykonywać czynności przy urządzeniach energetycznych bez żadnych ograniczeń, jest to temperatura 40 stopni. Czyli jeżeli teraz ktoś powie, słuchaj, Krzysiek, Rysiek, czy tam kto, wejdziesz do kotła, a ty sobie mierzysz i mówisz, oj kolego, tu jest 39,5 stopnia, ja nigdzie nie wchodzę. A ty mi wejdziesz. Nie, bo jest za gorąco. Nie jest za gorąco. Jeżeli nie jest przekroczone 40 stopni, nie masz prawa odmówić wykonywania czynności przy urządzeniach energetycznych. Powyżej 40 stopni
też nie masz prawa odmówić, ale powyżej 40 stopni to ty decydujesz, jak długo takie czynności wykonujesz. Czyli jeżeli ktoś na przykład będzie kazał ci wybierać z jakiegoś zbiornika mułu, tak, i w tym zbiorniku jest 50 stopni, no i ty na przykład ruszyłeś kilka razy wiaderkami i twierdzisz, no muszę wyjść na dwór, tam trochę odpocząć, tak, i przechodzi kierownik i mówi, zabiorę ci premię, tak, bo co chwilę odpoczywasz. Proszę bardzo, zapisz, jaka jest temperatura, zapisz, za co mi zabierasz, ja od ręki to podpisuję. No chyba bym był za przeproszeniem, nie powiem kim, jakby coś takiego zrobił, tak? No bo powyżej 40 stopni nie masz prawa odmówić, ale to twój organizm decyduje, jak długo takie czynności wykonujesz, tak? A on jakby coś takiego podpisał, a nie daj Bóg, by się tobie coś stało, to nawet jakbyś go nie lubił, to byś mógł powiedzieć, że coś ci się stało. No dobrze, i teraz tak, to mówiłem. Aha, rodzaje paliw. Panowie, mamy paliwa stałe, płynne i gazowe. Do paliw stałych zaliczamy węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, paliwa płynne, na przykład ropa naftowa, i gazowe, gaz ziemny. Gaz ziemny, nie czasami metan, nie czasami propan, butan, tak, bo gaz ziemny to jest metan, tak, paliwa gazowe. Dobrze, i teraz tak, spalanie. Proces spalania, no to wiadomo, jest to proces łączenia się paliwa z tlenem. Tego tlenu mamy 21% w atmosferze, tak? Czyli 21% nas otacza. Nie całe, ale przyjmujemy 21. Minimum, żeby gdzieś wejść, nie może być mniej jak 18. To też bym prosił sobie zapisać. Przy 16 następuje utrata przytomności, a przy 12 śmierć. Czyli 21 w atmosferze, 18 minimum, 16 utrata przytomności i przy 12 następuje śmierć. Spalanie, tak jak mówiłem, jest to proces kontrolowany, a wybuch to samo, tylko niekontrolowany proces, tak, łączenia się tlenu z paliwem. Spalanie zupełne, niezupełne, całkowite, niecałkowite. Spalanie zupełne i niezupełne dotyczy na przykład gazu, a całkowite i niecałkowite dotyczy ciał stałych. Czyli jeżeli powiem, że coś jest spalone niecałkowicie, to na przykład w koksie, we węglu, znaczy można nie we węglu, w jakiejś szlace są jeszcze pierwiastki, które można by było dopalić, tak? Czyli jest to spalanie niecałkowite. Dobrze, dlaczego w procesie produkcji wykorzystywana jest woda zdemineralizowana? Najpierw musimy sobie powiedzieć, co to jest woda zdemineralizowana. Woda zdemineralizowana, czyli tak zwana woda czysta chemicznie, ona nie zawiera żadnych minerałów, tak jak sama nazwa mówi. A ktoś powie, a jakby zawierała, to co by się stało? No to zerknij sobie do czajnika, tak? Jeżeli byś wlewał do czajnika wodę i wylewał, to by się nic nie działo, ale że ty je podgrzewasz, tak, i ta woda odparowywuje, to te minerały zamieniają się w kamień, tak? I co w związku z tym? Tak? No i w związku z tym jest to, można powiedzieć, efekt, który jest niepożądany. I ktoś powie, dlaczego? Właśnie dlaczego. Zobaczcie, macie kocioł. Otwieracie kocioł, do środka zaglądacie, są rurki. Tak? Połowa rurek jest pięknych, ładnych, super z wyglądu, a druga jest taka troszeczkę popękana, przepalana. Które z nich mają kamień? Ktoś powie, no chyba te ładne, piękne, bo są grubsze, to dłużej wytrzymają. Nic bardziej mylnego. Tak? W środku ten czynnik, który przepływa, to jest chłodziwo. Jeżeli teraz jest kamień, to ten kamień nie pozwala tej temperatury odebrać od spalin, bo spaliny nieraz mają mi pod 1200 stopni, tak? A maksymalnie temperatura wody, pary, która tam gdzieś przez te rurki przepływa, nie może mieć więcej jak 600. To są 550 to są warunki normalne, tam 650 to są nadkrytyczne, tak? I to jest wszystko, co mogą wytrzymać metale. I jeżeli teraz masz kamień, to ten kamień co zrobi? No nie pozwala odebrać tego, tak, ciepła. I tak samo zobaczcie, ktoś powie, reklamują jakiś tam Calgon czy jakieś inne. Jeżeli masz teraz w domu, dajmy na to pralkę i ona obrośnie jej grzałka kamieniem, no to ktoś powie, no to ta grzałka powinna wieki wytrzymać, tak? Nie powinna przerdzewieć, nie powinno jej się nic stać, no bo przecież ona jest chroniona. Tak, tylko ona się uszkodzi, ona się przepali. Dlaczego? No bo ten kamień nie pozwala, tak, żeby na wierzch to ciepło odchodziło. No i po prostu ta grzałka się uszkodzi, bo ten kamień po prostu jest izolatorem powierzchu, tak? I nie daje tego ciepła, nie przekazuje tak, jak powinno przekazywać. I dlatego jest tym
można powiedzieć, efektem ubocznym. Czyli tyle, jeżeli mówimy o na przykład o tej wodzie. Jeżeli teraz kolega któryś by zadał pytanie, gdzie by Pan szukał odwodnienia, a gdzie odpowietrzenia na rurociągu? Logiczna sprawa. Odpowietrzenie, wiadomo, że będzie gdzieś u góry na rurociągu, no bo to jeżeli mamy para, woda, no to para jest lżejsza, więc czy odpowietrzenie będzie u góry, a woda, odwodnienie, no na dole. Dobrze, następna kwestia, dlaczego w ogóle w procesie produkcyjnym używamy na przykład, dajmy na to, częściej pary niż wody? Bo para o tych mniej więcej samych parametrach, tak, wykona 6 razy większą robotę, czyli jest bardziej, można powiedzieć, efektywniejsza, tak? Czyli prawie 6, tak gdzieś tu było, przy takiej samej masie i temperaturze ilość ciepła zawarta w parze wodnej jest ponad 6-krotnie wyższa. Między innymi dlatego. Jednostki ciśnień. Bar, atmosfera, Pascal. Między jednym barem a jedną atmosferą można postawić znak równości. Czyli 1 bar to jest w przybliżeniu 1 atmosfera, a 1 bar lub 1 atmosfera to jest 0,1 megapaskala. Tak jak powiedziałem, do pomiaru ciśnienia służy manometr. Do pomiaru temperatury służy termometr. Czemu odpowiada skala Celsjusza? Skala Celsjusza odpowiada 3 stanom skupienia wody. Od 0 w dół stan stały, od 0 do 100 stopni ciekły, powyżej gazowy. Dobrze. No mówiłem, manometr służy do pomiaru ciśnienia. Następna sprawa, UDT. Co to jest UDT? UDT jest to Urząd Dozoru Technicznego. Czym on się zajmuje? Urządzeniami ciśnieniowymi oraz urządzeniami takimi jak windy, przenośniki, suwnice. Tak? I teraz pytanie, czy każdy kocioł podlega pod Urząd Dozoru Technicznego? Nie. A jaki? Jak popatrzycie sobie na ten wniosek, to tam co pewien czas jest 50 kW, 50 kW, 50 kW. Czyli jeżeli kocioł nie przekracza mocy 50 kW, to nie podlega pod Urząd Dozoru Technicznego. Tak? Czyli jeżeli kocioł ma 49 kW, nie podlega pod UDT. Warunek nie przekracza 115 stopni. Bo jeżeli kocioł ma parametry na przykład 30 kW, ale temperatura jest powyżej 115 stopni, wtedy jest to urządzenie ciśnieniowe i również podlega pod UDT. Czyli dwa parametry, 50 kW i powyżej 115 stopni. Czyli jeżeli jest urządzenie powyżej 115 stopni, jest to wtedy urządzenie ciśnieniowe i również podlega pod Urząd Dozoru Technicznego. I jeszcze jedna taka mała ciekawostka, nie ciekawostka. Jeżeli mówimy o czymś takim jak te 50 kW, musicie pamiętać, że urządzenia kotłowe się dodają. Ktoś powie, nie rozumiem. Jeżeli mam kocioł, który ma 48 kW, na przykład na zimę w szkole i 4 kW na lato na wodę, no to jeden ma 48, a drugi ma 4. Ale razem mają 52. I one się sumują. Tak? Bo jest coś takiego i sieci. Chyba, żeby były w oddzielnych sieciach. To nie. Ale jeżeli wchodzą gdzieś tam, a zazwyczaj wchodzą w jedną sieć, to automatycznie takie kotły razem dodając podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. To też jest taka ciekawostka, bo często ludzie, dyrektorzy w szkołach nie wiedzą, że coś takiego jest, a później jak się jakiemuś tam pracownikowi coś wydarzy, no to są wielce zdziwieni, przecież ten kocioł nie ma 50 kW, po co oni się czepiają? No bo sieć ma, tak? Bo sieć ma. Dobrze, panowie. Następna kwestia, armatura. Musimy pamiętać, że to jak kocioł, piec, ludzie mają jakiś tam dylemat, to również mają dylemat zawór, zasuwa. Czym to się różni? Czym się różni zasuwa od zaworu lub w drugą stronę? Zawór jest to urządzenie kierunkowe. Ciśnienie na niego przychodzi z jednej strony. Natomiast na zasuwę czynnik może przychodzić jak i z prawej, tak i z lewej. Tak? I ktoś powie, co w związku z tym? Zasuwa jest prosta na dole. Zawór jest taki przekrzywiony. I teraz ktoś powie, no dobrze, zasuwa prosta, zawór przekrzywiony. I co w związku z tym? W związku z tym, jeżeli otwierasz zawór i czynnik na niego przyjdzie z jednej strony, na przykład 3 megapaskale, 30 atmosfer, to ty go będziesz paluszkiem odkręcał, bo to ciśnienie będzie ci go pchało do góry. A zasuwa
A na zasuwie, panie kolego, nie otworzysz, gdy nie zrobisz pewnej rzeczy. Dlaczego? Bo jeżeli teraz przyjdzie 3 megapaskale, na przykład z tej strony, to ona będzie tak wygięta. I ty jej nigdy w życiu nie otworzysz. I teraz pytanie, po czym poznam zawór od zasuwy? No ktoś powie, no przecież mówiłeś, prosty na dole lub przekrzywiony. Ale robią się schody. Jakie schody? Zazwyczaj jest izolacja i nikt nie będzie tam podglądał pod spód, tak? Czy to jest zawór, czy zasuwa. Ktoś powie, no ale jak mówiłeś, że jak ciśnienie będzie pchało, to znaczy, że jak się lekko otwiera, to jest wtedy zawór, a jak ciężko, to zasuwa. No nie chodzi o to. Ty masz rozpoznać to z zewnątrz. I teraz ktoś powie, a dlaczego to ma być izolowane? Żeby się pracownik nie popatrzył. A przy jakiej temperaturze ma być to izolowane? Przy 60 stopniach. O matko, a czemu tak nisko? A no właśnie, czemu tak nisko? Widzicie, 40 stopni możesz pracować bez ograniczeń, a przy 60 już każą ci rurociągi izolować. Jeżeli ktoś powie, a ja mam na przykład w pracy 200, możesz mieć i 200, możesz mieć nieizolowane, ale wtedy musi to być wygrodzone, żeby była ochrona, bo często ludzie mówią tak, po to musi być izolowane, żeby pracodawca nie tracił. Tego nikt nie obchodzi. Po to jest izolowane, żeby się pracownik nie poparzył. Bo jeżeli pracodawca to wygrodzi, to może być tam 500 stopni. Niech sobie grzeje, tak? Tylko chodzi o kwestię taką, żeby się człowiek nie poparzył. I czemu tylko 60 stopni? A no właśnie. Słuchajcie, na końcu paluszków mamy tak zwane receptory. I one do 60 stopni współpracują z mózgownicą, tak? Czyli jeżeli teraz ja się dotknę rurociągu, chwilę przytrzymam, tak? Mój stary IBM przerobi i powie, aha, coś koło 60 stopni. Ale jeżeli to będzie tam na przykład 150, jak to będzie wyglądało? Dotykasz się, odejmiesz na chwilkę, czekasz, żadna wiadomość ci nie przyjdzie. Tak? No bo człowiek nie jest w stanie powyżej 60 stopni tego rozpoznać. I co robisz? Wracasz tą rękę, chwilę trzymasz i nagle patrzysz, aha, pieczątki postawiłem, tak? Na rurociągu. No właśnie. Nie jesteś w stanie powyżej 60 stopni sobie z tą temperaturą poradzić, dlatego już przy tej temperaturze musi być ten rurociąg izolowany. No i co teraz? Mam to zaizolowane i co? Tu mi się udało zrobić zdjęcie na przykład zaworu, który miał tą izolację zdjętą. Słuchajcie, rzecz najprostsza. Zasuwa zawsze musi mieć obejście. Co to znaczy obejście? Coś takiego jak tu, z boku. Tak? Zawór tego nie musi mieć, bo ciśnienie będzie go samo otwierało. A zasuwę musisz wyrównać ciśnienie przed zasuwą i za zasuwą i spokojnie wtedy ją otworzysz do góry. Tak? Jeżeli będziesz miał ciśnienie, wyrównasz ciśnienie tą małą rurką przed i za, to spokojnie ta zasuwa ci się otworzy. Jeżeli nie, to ona była po prostu gięta w drugą stronę i dziękuję, do widzenia, jak to mówią. Tak? Nie dałbyś z tym sobie rady. Panowie, no czas mnie goni, jeszcze bym mógł kilka rzeczy powiedzieć, ale nie jestem w stanie, tylko teraz tak. Co jeszcze chciałem powiedzieć przy grupie drugiej? Każdy kocioł musi mieć zawór bezpieczeństwa. Jeżeli jest to do 100 stopni, może być to otwarte, tak zwane otwarte naczynie przelewowe i przy tym otwartym naczyniu przelewowym nie musi być takiego zaworu sprężynowego, jak tutaj widzicie, tak? Czyli może się na przykład woda w momencie, kiedy się rozszerzy, tak? Czyli kiedy się rozszerzy? W tym momencie, kiedy się zagotuje, tak? I ten nadmiar wody wtedy przez ten górny, najwyższy punkt się przeleje. Jeżeli mówimy o urządzeniach ciśnieniowych, nie możemy sobie na to pozwolić, bo jeżeli by był to układ otwarty, na pewno nie jednemu się z Was woda zagotowała w kotle, to co ten kocioł robi? A skaka, tak? Ciśnienie po prostu nim trzepocze. Więc automatycznie powyżej 115 stopni muszą być zawory bezpieczeństwa. I te zawory bezpieczeństwa są to manualne. Co to znaczy manualne? Człowiek jest po prostu istotą słabą. Tak? Często jest tak, że urządzenia typu kotły są to urządzenia inercyjne. Ktoś powie, co to znaczy? To znaczy, że jak byłeś, ja pracowałem też przy kotłach, tak? Ktoś powie, no tak, gdzie ty nie pracowałeś? Dobrze, ale chodzi o to, że jest kwestia taka, że jeżeli na przykład spada ci ciśnienie w kotle, jeżeli ktoś przy tym pracuje, to wie, o czym mówię, spada ci ciśnienie w kotle i ktoś powie, o, bo już coraz gorzej jest, tak? I pakuje w ten kocioł, i pakuje coraz więcej tego węgla, i pakuje, ale jeżeli ci on zrobi coś takiego i już ci go lekko zawija, to ty szybciutko zdejmujesz węgiel, tak? Nie czekasz, jak on z powrotem zacznie iść w górę, bo
twój efekt, który widzisz teraz, za 5 minut będzie otwarcie się zaworu bezpieczeństwa, tak? Bo mówię, to ma zwłokę, tak? To, co teraz robisz, będzie za 5 czy za 7 minut w tym kotle pokazane. Czyli tak jak mówię, spada ci ciśnienie, tak? No to dosypujesz węgla, dosypujesz. Już widzisz, że jest prawie na pograniczu, mówisz, o Jezus, już tak nisko, tak? Ale widzisz, że ci się już zagięła i tak jakby już próbowałeś do góry, to szybciutko ten węgiel zdejmujesz. Bo jak nie, to jak ci mówię, zawory zagrają, tak? Bo już jak ci pokazuje, że on już zaczyna iść do góry, to ty już ten węgiel szybciutko zdejmuj. Jeżeli mówimy, panowie, jeszcze o spalaniu, to też taka mała ciekawostka, bo zobaczcie, wszystkie urządzenia typu, czy to jest kocioł na ropę, węgiel, gaz, tam są granice, na które są zazwyczaj nastawiane. Tlen nie może być poniżej 5 i nie powinien w spalinach i powyżej 7 w spalinach. Tak? On powinien być między 5 a 7. Ktoś powie, ale aptekarska dokładność. Tak, bo jeżeli teraz będziesz miał poniżej 5%, to będziesz miał spalanie niezupełne. Bo co to jest? Zapieprza ci węgiel za przeproszeniem do kotła, a ty dmuchasz przez, tak? I nagle widzisz, że masz za wysokie parametry. Obcinasz powietrze, a węgiel idzie. Więc w tym momencie masz beztlenowe spalanie, tak? I wszystko, co niepotrzebne, spadnie ci do wanny. A ktoś powie, no dobrze, a jak będę miał 10% tlenu, to chłodzisz górną część kotła, bo przedmuchując przez szlakę, to znaczy ona się za wcześnie ten węgiel spalił. Tak? I co ty robisz? Przedmuchujesz powietrze, które jest na przykład z kotłowni, tak zwanym wentylatorem podmuchu od spodu i skoro masz 9 czy 10% tlenu, to znaczy, że górna część kotła, która tam ma w granicach 1000 stopni, chłodzisz, bo przedmuchujesz spalony węgiel, spaloną szlakę. Czyli ten tlen, nieważne jak ono mi się tam pali w tym kotle. Jeżeli ktoś powie, o byle jako ci się tam pali, no to mogę trzymać 7, 7,2 i wszystko. Tak? Ale nie więcej. I ktoś powie, no tak, ale nie spala się, a tu mnie guzik obchodzi, czy to się nie spala. Widocznie kupili byle jaki węgiel. Tak? Żebyśmy sobie też na to, tak samo są inne ustawienia parametrów. Ma to być między 5 a 7. To tylko taki jak gdyby punkt odniesienia, o którym też chciałem jeszcze powiedzieć. Dobrze, panowie, bo mnie ten czas niesamowicie gani. A jeszcze jedna rzecz, bo kiedyś któryś tu kolega się pytał, słuchajcie, są dwa okresy w zimie. Tak? I się pytam, mam zawór, nie spuściłem wody na dworze. Tak? Dajmy na to jakieś tam odwodnienie i tak dalej. I ktoś mówi, słuchaj, otworzyłeś tam rurociąg, na tym rurociągu to odwodnienie, o matko, zapomniałem. Tak? I teraz moje pytanie brzmi, mam jakiś zawór do odwodnienia i mam taką sytuację. Dzisiaj jest na dworze -2. Złapało mi ten zawór. Jutro mam -5. Pojutrze mam -10. I za parę dni mam -20. I druga sytuacja. Dzisiaj w nocy nagle ni z gruszki, ni z pietruszki zrobiło mi się -20. Złapało mi ten zawór. Jutro będzie -10, pojutrze będzie -5, a jeszcze za tydzień będzie 0. Kiedy mi ten zawór rozsadzi? Z dnia na dzień, który będzie coraz chłodniej, czy z dnia na dzień, która będzie coraz cieplej? Ten, który będzie coraz cieplej. Bo właśnie ludzie panikują, bo często mówią tak. O, dzisiaj jest -2. Kurde, nie spuściłem wody, tak? Jutro na drugi dzień mówi, o matko, -5. Ło, to już mi dzisiaj rozsadzi w nocy. Znów spokój, tak? I później nagle, jak to mówią, przychodzi wiosna, błogo, a tu nagle jeps, tak? Ktoś powie, no ja, dzisiaj na dworze jest +5 stopni, a tu zawór rozsadziło. Tak, bo tu widzicie, o co chodzi. Jeżeli woda zamarza, to ona zmniejsza swój stan skupienia, tak? I coraz wyżej. I później jak się rozmarsza, tak? No to ona chce się powiększać. Czyli to samo, co się dzieje z parą w kotle, tak? Zwiększa objętość i wtedy go rozsadzi. Czyli na powrocie rozsadzi, nie spadając z dnia na dzień coraz niżej, tak? Tylko na powrocie. Żebyśmy też sobie o tym tam gdzieś pamiętali. Dobrze, panowie, bo naprawdę szybko mówię, ale no coś mi to wszystko ucieka. O 2 gazach, panowie, powiemy z grupy trzeciej, bo oni też pytają koledzy i ja również, tak. Mamy do czynienia z tak zwaną grupą alkanów.
metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, deksan. Tak? Najczęściej mamy do czynienia z metanem, czyli można powiedzieć z gazem miejskim, i z propanem, butanem, z gazem, który mamy w butlach gazowych. No i teraz, co byśmy mogli powiedzieć na temat metanu? Widzimy, jeżeli ktoś był we Warszawie, tak, nie wiem jeszcze w innych miastach, tak, ale we Warszawie często spotykam, że autobusy jeżdżą na tak zwany gaz ziemny CNG. Co możemy o tym gazie powiedzieć? Ktoś powie, mają go na dachu autobusów. Pewnie warszawiaki, co chwalą się? Nie, tu nie chodzi o to, czy się ktoś chwali, czy się nie chwali. Chodzi o bezpieczeństwo. Bo ktoś powie, no przecież mają taki duży luk bagażowy. Mogliby wpakować te butle do luku tam bagażowego. Przecież nikt w autobusach podmiejskich teraz nie wozi bagaży. Nie, nie można. Dlaczego nie można? Ano dlatego, że gaz ziemny jest gazem lżejszym od powietrza. W przypadku jego rozszczelnienia leci w kosmos. Zobaczcie, teraz na przykład budują nieraz jakieś osiedla i nie podłączają do, można powiedzieć, do ogrzewania miejskiego. I ktoś powie, no właśnie, a gdzie oni mają te swoje kotłownie? Na dachu. Tak? Na dachu budynku. To jest dziwne, nie? A każdy w kotłowni ma, a oni mają kotłownię na dachu. No, względy bezpieczeństwa. Coś się rozszczelni, coś pęknie, poleci w powietrze, a tak to by cały blok poleciał w powietrze, tak? Proste zagadnienie. Więc co jeszcze możemy powiedzieć o tym gazie? Powiedzieliśmy, gaz lżejszy od powietrza. Często ludzie mówią, jest to gaz trujący. Ani metan, ani propan, butan nie są to gazy trujące. Ktoś powie, jak to nie są trujące? No przecież ktoś tam upuścił gaz i się zagazował. A czy ja nie mówiłem, ile jest tlenu w atmosferze? 21. A poniżej ilu następuje śmierć? Poniżej 12. Widocznie ktoś po prostu, tak, widocznie ktoś uzyskał poniżej 12% i do widzenia. I teraz ktoś powie, no dobrze, a nieraz jest tak, że wejdę do pomieszczenia, ktoś jeszcze tam żyje, go wyciągnę na zewnątrz, tam jakiś oddech złapie 1, 2 i wraca za światów. Tak, bo to nie jest gaz trujący. Ani metan, ani propan, butan nie są to gazy trujące. One występują przy kopalinach, czyli przy węglu, przy ropie naftowej. Tak? Mają z nim problemy górnicy. No wiecie, że wybuch metanu. No właśnie, co oni go nie czują? Przecież to taki śmierdziel, za przeproszeniem, tak? Wypuścisz trochę gazu, to niektórzy to mówią, że zaraz im się aż zbiera, tak? No właśnie. W normalnych warunkach, jak i metan, tak i propan, butan, nie są to gazy wonne. One dopiero są nawaniane w ostatnim procesie dostarczenia go do domu. Czyli jeżeli teraz masz, dajmy na to, rurociąg, który biegnie między jedną miejscowością a drugą i on by gdzieś się tam rozszczelnił, podejdziesz do niego, gaz bezwonny. Tak jak powiedziałem, dopiero jest nawaniany w ostatnim procesie dostarczenia do domu, czyli w ostatniej stacji redukcyjnej, ewentualnie w momencie, kiedy jest ładowany do butli. Co jeszcze o metanie byśmy mogli powiedzieć? Metan ma granicę wybuchowości 5,15. Tak? Gdzie tutaj jest? Tu. 5,15. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli będzie w pomieszczeniu 4% metanu, wejdę z papierochem albo go będę odpalał w tym pomieszczeniu, to po prostu nie powinienem wylecieć w kosmos. Tak? Jeżeli będzie powyżej 15, papieroch powinien mi zagaść. Tak? I teraz ktoś powie, no dobrze, to gdzie nastąpi największy wybuch? Przy 5,5 czy przy 14,5? I ludzie mówią zazwyczaj przy 14,5. Nie. Najgorszą możliwą wiązanką jest środek. Jeżeli 5,15 to środek, czyli przy 10 nastąpi największa detonacja. Tak? Najgorsza możliwa wiązanka to środek. 10%. I teraz ktoś powie, czy ta dolna granica wybuchowości jest ważna? Bardzo ważna, bo trzeba ją pamiętać, nie tyle górną, co dolną. Bo na przykład jeżeli mówimy o czujnikach metanu, propanu, butanu, to one są nastawiane na 10%. Na przykład, że w pomieszczeniu znajduje się metan, tak, nastawiany, czy propan, butan nastawiany jest na 10% dolnej granicy wybuchowości. Skoro metan ma dolną 5, to czujnik metanu zadziała przy 0,5. Dla propanu, butanu 1,822, więc przyjmuje się 2, więc zadziała przy 0,2. Tak? Przy 0,5 dla metanu, przy 0,2 dla propanu, butanu.
I teraz ktoś powie, no dobrze, a odcięcie, bo nieraz jest coś takiego, że sygnał na odcięcie kurka głównego. Kurek główny znajduje się na zewnątrz gdzieś budynku z łatwą możliwością go odcięcia. Często jest elektryczny. I sygnał na odcięcie kurka głównego następuje przy 40% dolnej granicy wybuchowości. Czyli jeżeli metan ma dolnej granicy wybuchowości 5, to odcięcie kurka głównego nastąpi przy 2%. Tak? Co jeszcze byśmy mogli powiedzieć o metanie? No czujniki dla metanu montowane są około 40-50 cm od sufitu. Jeżeli mówimy o czujnikach propan-butan, około 30 cm od podłogi. Czujnik czadu, czad, tlenek węgla, nie dwutlenek, tak, bo dwutlenek będzie za chwilę w gaśnicach, tlenek węgla, tak zwany czad, tak, czujnik czadu jest mniej więcej 1,70 m, 1,80 m od podłogi, czyli tyle, jeżeli mówimy o gazie ziemnym, tak. On oczywiście to jest najprostszy alkan, on ma CH4, jeżeli dobrze kojarzę, tak, CH4 ma jeden węgiel, 4 wodory. Jeżeli mówimy o propanie butanie, to jest C3H8 i C4H10. Zobaczcie, metan jest sam, a propan-butan dwie papuszki nierozłączki. Dlaczego? Dlaczego propan-butan nie może być propan lub butan? No mógłby ktoś powie w ostateczności być, tak? Ale jednak jest w parach. Dlaczego? Ano, bo butan ma, można powiedzieć, przekichane na kuli ziemskiej. Tak? On ma dziwne parametry. Bo zobaczcie, jest to gaz płynny. Propan, butan. Propan wrze. Pamiętajcie, nie można powiedzieć zamarza, tak? Bo często ludzie myślą to, że to zamarza. Nie, wrze. To właśnie chciałbym zobaczyć, czy to gdzieś jest, bo ja to z głowy, ale tak, wrze propan w temperaturze minus 42, a butan przy minus 0,5. O jest, tak. Czyli propan wrze w temperaturze minus 42 stopni, a butan w temperaturze minus 0,5. Czyli jeżeli miałbym sam butan, dzisiaj jest na przykład u mnie minus 2, plus 2, jutro rano będzie minus 2. Tak? Teraz bym go odpalił, a rano już nie. Dlatego jeżeli przychodzi zima, to mamy stosunek 60% propanu, a 40% butanu. Czyli C3H8 mamy 60%, a C4H10 mamy 40%. Czyli mało to, że zimą samochód pali mi więcej, bo jest niedogrzany, to jeszcze pali też mi więcej, dlatego że jeździmy na mniej kalorycznym gazie, bo C3H8 a C4H10 to jest około 25% różnicy, tak? Między jednym a drugim. Jest to dużo. Czyli mamy gorszy gaz w okresie zimowym. I ktoś powie, no dobrze, czyli w okresie zimowym mamy 60% propanu, a 40% butanu. A czy się to kiedyś zmienia? Tak. Latem. Latem mamy 60% butanu, a 40% propanu. Ktoś powie, no i gra gitara, tak? Dobrze, że nam chociaż to oddają. Nie, tu nie chodzi o to, że ktoś coś ci oddaje, tylko chodzi o to, że w okresie zimowym chodzi, tak jak powiedziałem, o wrzenie, a w okresie letnim chodzi o zraszanie. I dlatego ten stosunek zima-lato jest zmieniany. Tak? Czyli zimą mamy więcej propanu, a latem mamy więcej butanu. Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć o tym gazie? Granica wybuchowości, tam widzieliście, 1,822, więc przyjmuje się 2, a górna przyjmuje się 10. Gdzie to jest? Tak, 1,822, więc dolna 2, górna 8,410, więc przyjmuje się 9. Tak? Czyli 2,9. Który gaz jest bardziej niebezpieczny? Metan czy propan-butan? Oczywiście, że propan-butan. Dlaczego? Bo ten gaz, który ma niższą dolną granicę wybuchowości, ten gaz jest bardziej niebezpieczny. A że niższą granicę wybuchowości ma propan-butan, no to jest gazem bardziej niebezpiecznym, tak? Bo ma niższą, mniej go potrzeba, żeby nastąpił wybuch. Co jeszcze możemy powiedzieć o propanie-butanie? No to wszystko to samo, co i o metanie, tak? Bezwonny, nawaniany, nietrujący. Kaloryczność dla metanu była 25 MJ, jeżeli mówimy o propanie-butanie 92, czyli prawie 1 do 4. Tak? Jeżeli widzieliśmy na autobusie było 5 butli, to były butle na metan, jeżeli to było na propan-butan, to by tych butli było 1 i troszkę. Tak? Następna sprawa, co bym tutaj chciał powiedzieć. Tu już będę musiał na zasadzie pytań i odpowiedzi, bo też widzę, że mi ten czas no niestety śmignął. I teraz powiem tak.
W ilu procentach napełniane są butle z gazem? Butle z gazem napełniane są maksymalnie w 80%. Dlaczego? No, zostawiamy 20% na rozszerzalność, także w przypadku, gdyby słońce świeciło, tak, żeby nam to butli po prostu nie rozsadziło. Jaki kolor mają butle, które znajdują się na zewnątrz z gazem? Wszystkie butle, które na zewnątrz są z gazem, są w kolorze białym z informacją, jaki rodzaj gazu znajduje się w środku. Czy każda butla musi mieć chroniony zawór? Oczywiście, albo kołpakiem, czyli taką wkręcaną śrubą, albo kołnierzem. Czy między... A właśnie, następna sprawa, co to jest reduktor? Reduktor jest to urządzenie, które służy nam do redukcji ciśnienia, żeby od początku do końca było takie samo z butli, tak? Bo jeżeli kupimy butlę, ona jest pełna, to by sadziło niesamowicie, a pod koniec by ledwo żyła, tak? Więc od początku do końca mniej więcej jest takie samo ciśnienie. Czy między reduktorem a butlą można stosować łączniki? Nie. Reduktor bezpośrednio przyczepiasz na butlę z gazem. Co tam jeszcze? Aha, czy w jednym pomieszczeniu mogą znajdować się obydwa gazy, na przykład metan i propan-butan? Nie, w żadnym wypadku. Nawet nie chodzi o pomieszczenie, tylko nawet jeden budynek. Do jednego budynku jest zakaz przyprowadzania albo metan, albo propan-butan, tak? Jeden z tych dwóch gazów. Dlaczego? Jeżeli mówimy o metanie, kratki są przy suficie, dla propanu, butanu są przy podłodze. I jest zakaz stosowania obydwu gazów w jednym budynku. Jeżeli mówimy o propanie, butanie, musimy pamiętać, że w najniższych kondygnacjach tak nie wolno stosować kratek odprowadzających właśnie wodę, tak żeby się tam czasami też nie zbierał ten gaz, tak samo nie wolno wjeżdżać do garaży, które mają na przykład kanał, tak, żeby też czasami ten propan, butan na nas tam w tym kanale nie oczekiwał. Co tam jeszcze? Zaraz. Następna sprawa. Panowie, jeżeli mówimy o instalacji z gazem, to instalacja w pomieszczeniach ma kolor żółty. Jeżeli mówimy o rurociągach wysokiego ciśnienia, to mają kolor czarny. Każde urządzenie gazowe ma tabliczkę znamionową, tak? I na tej tabliczce, tak samo jak kurki główne są oznaczone, tak samo jest tabliczka, która informuje, co to jest za typ urządzenia. I jeżeli mówimy o gazie, to te typy podzielone są na 3. Typ A, typ B i typ C. Co to jest odbiornik typu A? Odbiornik typu A jest to na przykład kuchnia gazowa. Ona powietrze do procesów spalania pobiera z pomieszczenia i spaliny oddaje na zewnątrz. Tak, odbiornik typu A. Odbiornik typu A pobiera powietrze do procesu spalania z pomieszczenia i spaliny oddaje do pomieszczenia. Odbiornik typu A, czyli tak jak kuchnia gazowa, tak? Pobiera z tego pomieszczenia, w którym jesteśmy, tak? I spaliny zazwyczaj oddaje do tego pomieszczenia. Odbiornik typu A. Odbiornik typu B, jakiś kocioł, jakiś Junkers, tak? Pobiera powietrze do procesu spalania z pomieszczenia, ale spaliny już oddaje do komina. I odbiornik typu C pobiera powietrze z zewnątrz i oddaje na zewnątrz, tak? Czyli reasumując, kuchnia gazowa, odbiornik typu A, pobiera z pomieszczenia powietrze do procesu spalania i do pomieszczenia, odbiornik typu B pobiera z pomieszczenia spaliny na zewnątrz i odbiornik typu C pobiera z zewnątrz i oddaje na zewnątrz. Do 2004 roku był stosowany certyfikat, znaczy znak bezpieczeństwa, takie B, literka, nie widzę tego też, na tej drugiej prezentacji mam, a po 2004 roku jest stosowany tak zwany certyfikat europejski. Któryś z tych dwóch urządzenie gazowe musi posiadać, tak? Te starsze muszą mieć ten znak B, żeby były dopuszczone do użytku, a te nowsze urządzenia muszą mieć CE, tak? Czyli ten certyfikat europejski. Dlaczego zmieniamy dyszę? Bo ten kolega, który dzisiaj jest, właśnie o to zawsze też pyta, tak? Dlaczego zmieniamy dyszę na przykład w kuchniach gazowych, tak? Bo zmieniamy dyszę dla propanu, butanu i dla gazu ziemnego. Gaz ziemny, tak jak już mówiłem, 24-25 MJ na metr sześcienny. Jeżeli mówimy o propanie, butanie, jest go w granicach 92, tak? 92 MJ. Czyli kaloryczność dla metanu 25, propan, butan 92, czyli prawie 1:4, tak jak mówiłem. Jeżeli mówimy o dyszach, to mały palnik czy duży palnik, na przykład na dużym palniku, tak? 1,25 dotyczy metanu, a 0,78 dotyczy propanu, butanu, czyli dysze propanu, butanu są praktycznie o połowę mniejsze. Mniej tego gazu potrzebujemy, dlatego tego gazu po prostu, bo jest bardziej kaloryczny, dlatego tego gazu mniej i te dysze
są przez to też mniejsze, żeby, można powiedzieć, uzyskać żądany efekt, tak? Czyli dla metanu są wyższe, większe, przepraszam, nie wyższe, tylko mają większy otwór, tak? A 0,78 na przykład na dużym palniku dla propanu, butanu. Dobrze panowie, bo mówię, ten czas mi niesamowicie śmignął znów i jeszcze chciałem powiedzieć o pierwszej pomocy, jeszcze chciałem rozdzielić czasy, więc no nie wiem, kiedy ja to z tym się wyrobię. Naturalne, panowie, naturalne środki gaśnicze. Woda, piasek. Natura. Woda, piasek. Rodzaje gaśnic. Proszkowa, pianowa, śniegowa. Którą z tych gaśnic nie wolno gasić urządzeń pod napięciem? Urządzeń pod napięciem nie wolno gasić tylko gaśnicą pianową, gdy zawiera wodę i środek pianotwórczy. Pianową nie wolno. Natomiast można gasić gaśnicą proszkową i gaśnicą śniegową. Proszkową i śniegową. I teraz ktoś powie, śniegową? Tak. W gaśnicy śniegowej czynnikiem jest CO2, dwutlenek węgla, tak zwany suchy lód. Jak najbardziej tą gaśnicą możesz gasić. Tak? Czyli nie wolno gasić tylko pianową, gasimy proszkową i gasimy gaśnicą śniegową. Po czym poznać śniegową? Ona na wylocie ma rozszerzoną tą końcówkę, tak, żeby nam nie zamarzła w momencie, kiedy będzie ten czynnik wylatywał i ma rękojeść albo plastikową, albo drewnianą, żeby się nam ręka po prostu nie przymarzła do tej rączki. Następna kwestia. W gaśnicy śniegowej producent sobie zaznaczył, nie wolno nią gasić ludzi. No i powiem, jest problem, bo gaśnica proszkowa i śniegowa, tak, to są dwie gaśnice, którymi można gasić, powiedziałem, urządzenia pod napięciem. Gaśnica proszkowa jest bałaganiarą. Zazwyczaj obsługa woli gaśnicę śniegową, bo po użyciu gaśnicy śniegowej możesz dalej tym urządzeniem, jak to się mówi, jechać, tak? Po proszkowej musisz ją czyścić, tak? Te urządzenia. Więc teraz ktoś powie, no dobrze, i co w związku z tą gaśnicą śniegową? Nie wolno nią gasić ludzi. Ona na wylocie ma minus 78 stopni. I jeżeli by można było gasić, by stanął pół metra komuś przed twarzą, byś mógł mu zrobić krzywdę. Ale jeżeli nie masz innej gaśnicy, możesz spokojnie tą gaśnicę z odległości 3-4 metrów użyć, na pewno nie zrobisz komuś krzywdy. Tak? Tylko nie możesz się zbliżyć na zbyt małą odległość, żebyś komuś nie wyrządził krzywdy. Czyli reasumując, nie gasimy tylko urządzeń pod napięciem pianową, gasimy proszkową i śniegową. W śniegowej czynnikiem jest CO2. Jaki kolor mają gaśnice śniegowe? Wszystkie gaśnice, panowie, mają kolor czerwony. Tak? Nieważne, bo kiedyś były inne też kolory. Wszystkie gaśnice są obecnie w kolorze czerwonym. Następna sprawa, pierwsza pomoc przy porażeniu prądem. Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem polega na odcięciu źródła zasilania. To jest numer 1. Przyciskiem bezpieczeństwa, wyłącznikiem, wyrwaniem przewodu. Jeżeli nie wiemy, gdzie jest źródło zasilania, a człowiek jest zrażony napięciem do 1 kV i jest suchy, można go ciągnąć za odstającą odzież. Natomiast gdy człowiek jest mokry, na przykład ma jakąś spoconą koszulkę lub napięcie jest powyżej 1 kV, musimy poszukać czegoś, co nie przewodzi. Suchy kij, rękawiczka gumowa, tak? Odciągamy, następnie stwierdzamy funkcje życiowe. Oddycha, nie oddycha. Następnie powiadamiamy, zaraz powiem jakie numery i przystępujemy do reanimacji. 30 uciśnięć, 2 wdechy. W przypadku, gdybyśmy się brzydzili, robimy sam masaż serca. Często ludzie mówią, to już nie obowiązuje, 30 uciśnięć, 2 wdechy. Oczywiście, że obowiązuje, obowiązywało i obowiązywać będzie, bo 30 uciśnięć, 2 wdechy, tak, jeżeli kogoś znam, spokojnie mogę robić. Tak, jeżeli wiem, że się nie zarażę, ani w jedną, ani w drugą stronę, że tamta osoba zostanie przeze mnie, albo ja od niej, spokojnie możemy te wdechy robić. Ale tak jak powiedziałem, często ludzie nie robili nic. I było tak, że zezwolono na same uciśnięcia, bo jest udowodnione, że jeżeli, bo sam nie dasz rady, tak, ale w dwójkę, jeżeli będę w dwójkę, to nawet na przykład przez godzinę czasu, nie robiąc żadnego wdechu, ten człowiek będzie na tyle dotleniony, że wróci za światów, tak, i nas rozpozna. Jeżeli nie zrobimy nic, to do 4 minut ten człowiek ma jeszcze jakieś szanse. Powyżej 4 minut już są nieodwracalne skutki niedotlenienia mózgu. Tak? Może po 5 minutach już nas po prostu nie poznawać. Tak? I teraz te numery telefonów. 991
pogotowie energetyczne. Prosiłbym sobie to właśnie gdzieś tam zapisać. 991 pogotowie energetyczne. 992 pogotowie gazowe. 993 pogotowie cieplne. 997 policja, 998 straż, 999 pogotowie ratunkowe. Ktoś powie, te numery już nie obowiązują, jest 112. Oczywiście, że obowiązują, bo 997 policja, 998 straż, 999 pogotowie ratunkowe w momencie, kiedy wykręcisz, 2 sygnały i przerzuca cię na 112. Pod warunkiem, że 112 nie jest zablokowane. Jeżeli będzie zablokowane 112, niestety czy stety odbierze ci ten numer 997 policja, 998 straż, 999 pogotowie ratunkowe. Warto też pamiętać. Tak, no i oczywiście te 112. I tak jak mówiłem, do energetyki, tak, 991, do gazownictwa 992 i cieplny 993. Pierwsza pomoc grupy drugiej przy poparzeniach. Jeżeli wyleje się na nas gorąca ciecz, zdejmujemy wierzchnią odzież, nie zdejmujemy tej, która bezpośrednio dotyka nas, tak? I pierwsza pomoc przy poparzeniu polega na schłodzeniu chłodną cieczą, tak? Bo często ludzie myślą, wyzwaniają, to nie. To jest to samo jak ty. Włożysz rękę w gorącą wodę, na przykład pod kranem, co? Latasz gdzieś? Nie, odkręcasz zimną. I pierwsza pomoc przy poparzeniu polega na schłodzeniu. Pierwsza pomoc przy złamaniu. Jeżeli mi się złamała w tym miejscu ręka, usztywniamy 2 sąsiednie stawy, tak? Czyli pierwsza pomoc przy złamaniu polega na usztywnieniu 2 sąsiednich stawów. Dobrze, panowie, dobrnąłem do końca. Rozdam czasy. Pierwszy będzie pan Krzysztof Konciak, tylko powiem panowie tak. Jak to wszystko teraz będzie wyglądać? Ja będę przysyłał zaproszenia. To zaproszenie będzie przychodziło tak samo jak przedtem z grupy Silesia Szkolenia. Wy po prostu klikacie, łączycie się i to jest tak. Hasło, tam wszystko będzie podane w tym zaproszeniu. Na te maile przyjdzie, które mamy, czyli ja mam tutaj, zaraz sobie sprawdzę, czy się te maile zgadzają. Krzysztof Konciak to ma taki mail, dobra, Grzegorz Kumplec ma. Nie mam takiego, tu gdzie jest Grzegorz. Aha, dobrze, ten drugi. Krumpiec. Tak, bo pan jest z Welder tam, dobra. Dobra, to widzę, że na ten drugi prześlę, dobrze. Maj? Tam jest Krumpiec, Grzegorz, Małpa. Tak, ja widzę to, mam, bo ja mam 2 te maile tutaj wpisane w tym. Wszystko jest w porządku. Dobra, fajnie. Aha, pan Podwojski też tutaj, tak? Pan Podwojski, aha, to jest pan ode mnie, więc ma tutaj też dobrze, tutaj ten e-mail. Tu jest pan pierwszy na liście. Później jest Robert Kamola. Też tutaj mi żona podpowiada, że to jest mój, więc też jest tutaj pan. Nawet nie wiedziałem, że są 3 osoby aż. Później tutaj jest też, później Welder, tutaj był, później szkolenie Diplo, to jest, Michał Lasek. Ale do pana takiego nie mam maila, muszę go sobie spisać. Michał, Pan by ci przysłał na telefon. No, niech pan wyłączy na chwilę, bo coś piszczy. Dobra, ja sobie spiszę ten mail, wp.pl, dobra. I teraz tak, i jeszcze jest tutaj, kto to znów jest? Marcin Muras. No to pan Marcin ma takie właśnie szkolenia Dipodentos, to tutaj na to wyślę. Chyba że panowie macie inny, no to wtedy przyślecie na mój numer telefonu e-mail, tak? Podaję numer 8877 88702. Tutaj na dole na czacie on wyskoczył. Jakby ktoś miał tam inny niż tutaj mówimy, no to w tym momencie proszę mi go przysłać na ten numer telefonu. I później jest Jakub Flacht. Pan Jakub Flacht jest... Dobrze, zgadza się. Czyli panowie, ja rozdam te czasy.
Tak jak mówiłem, będziemy się łączyć tak średnio coś około 10-12 minut na osobę. I teraz tak, najlepiej przez przeglądarkę Google Chrome się połączyć, nie Mozilla tą z Liskiem omijamy, bo ona tam są jakieś problemy, ale mówię, przez wszystkie pozostałe jest sprawdzone, można spokojnie się łączyć, mieć już szykowany przy sobie dowód osobisty, tak, i my będziemy Was jak gdyby pojedynczo zapraszać. W momencie, kiedy ja teraz, dajmy na to, wyślę do pierwszej osoby, pierwsza osoba pokaże nam dowód, no to my w tym momencie ja pytam i później zaraz wysyłam do drugiej osoby. Jeżeli tam się połączycie i w tle będzie słychać gdzieś już końcówka egzaminu, to się nie martwić, nie wylogowywać się, tak, my po prostu przyjmiemy tą osobę, odblokujemy jej kamerę w momencie, kiedy ta osoba zakończy, tak, no żeby to w miarę płynnie przechodziło, to ja zawsze się staram, żeby te osobom to po prostu wysyłać w taki sposób, tak, ale mówię, my chronimy Wasze dane osobowe, więc na pewno nie martwcie się o to, bo będziecie musieli nam pokazać dowód osobisty, tak, i ewentualnie przeczytać PESEL, żebyśmy mogli sobie go wziąć i odnotować i spisać, tak. Czy jakieś są pytania? Nie rozdam czasu. No, a właśnie, czasów tu mi nie podpowiada żona, że nie rozdałem, więc może najpierw po kolei. Pan Ireneusz Podwojski, 18:10. Pan 18:20. Pan Robert Komola. Kamola. Pan Krzysztof Kąciak, 18:30. Pan Grzegorz Krumpiec, 18:40. Pan Michał Lasek, 18:50. Pan Marcin Muras, 19. I pan Jakub Flacht, 19:10. My mamy jeszcze jedną osobę na liście, ale to my się połączymy z nią później. Ona jest na sam egzamin. Czyli powtarzam, Ireneusz Podwojski, 18:10, Robert Kamola, 18:20, Krzysztof Kąciak, 18:30, Grzegorz Krumpec, 18:40, Michał Lasek, 18:50, 19 pan Marcin Muras i Jakub Flach, 19:10. Panowie, mówię, macie tutaj mój numer telefonu, gdyby coś nie grało, raczej z niego nie będziemy korzystać, ale no na tą chwilę chyba to wszystko. Jest już 18:06, więc przechodzimy na egzamin. Dziękuję bardzo za uwagę i za chwilę się spotykamy.